3 lata to było Eldorado dla naszej branży. Software house'y powstawały jak grzyby po deszczach, każdy w tym widział, wiesz, szybki pieniądz, łatwy pieniądz, no ale to się zmieniło, to tak nie wygląda. Dzisiaj moim gościem po raz drugi jest Mateusz Warcholiński. Jakby pracowałem jako inżynier, a inżynierem zawsze byłem słabym. Zawsze chciałem być muzykiem, ale w muzyce za bardzo nie było pieniędzy i też popełniłem błędy. Też gdzieś tam mnie wspólnik jeden wystawił, drugi, wiesz, zostawił mnie z długami. Ja uważam, że jestem najgorszym project managerem ever. Nie jak specjalista. Specjalista jest dobry w jednej rzeczy, a przedsiębiorca jest średni w 20, nie? I ja jestem średni w 20 rzeczach, że ja mówię, przez następne 2 lata raczej nie jadę na urlop i przez następne 2 lata będę bardzo dużo pracował. Wiesz co... To tak, jakby ten efekt miałem dosyć szybko, bo wydaje mi się, że to były 3 miesiące mojej pracy. To jest jakby wyścig bez końca. Nigdy nie ma mety. Ciężko mi to zdiagnozować, ale moim zdaniem z 3-4 razy miałem takie wypalenie, nie? Co trwało po kilka miesięcy. Chodzi o nas i nasze przychody, to z tego co pamiętam za zeszły rok przychodowo to było około 22-23 milionów. Jeżeli chodzi o te software house'y, jak się spotkam i z kimś porozmawiam, czemu ktoś nie rośnie, to myślę, że jednym z głównych problemów może być dobra. Wydaje mi się, że to jest turbo ważne i istotne. Wydaje mi się, z czym można mieć problem na początku i dużo osób widzę, że popełnia ten błąd, jak też czasem pyta mnie, wiesz, o jakąś radę, czy jak odpalić jakąś firmę albo projekt, to... Jestem Szymon Darowski, a to podcast, w którym rozmawiam intymnie o strategiach. Mam nadzieję, że ta treść Cię nie zmieni, a nawet jeśli, nie pozwól, by zmieniła kogoś jeszcze. Witam Cię w jak zwykle wyjątkowej rozmowie z jak zwykle wyjątkowym gościem. Zanim go zapowiem, sponsor odcinka, czyli Simplitecha, butikowa agencja marketingu branżowego. Jest skuteczna, bo laserowo skupia się na kilku branżach. Link do partnera w opisie, opowiem o nim niebawem, a tymczasem Mateusz Warcholiński. Dzisiaj runda druga, więc nie będę przedstawiał gościa. Jeżeli ktoś jest zainteresowany szerszym przedstawieniem, to zapraszam do 4. odcinka, który jest publiczny na naszym kanale, no i na innych platformach streamingowych. Cześć Mateusz. Cześć Szymon, miło Cię znowu widzieć. Ciebie również. Fajnie, że w końcu na żywo udało się spotkać. Zobaczymy, jak ten klimat wpłynie na rozmowę. Mam nadzieję, że pozytywnie. Mam nadzieję, że jeszcze mam coś do powiedzenia po ostatnim odcinku, także... Myślę, że jeszcze mnóstwo rzeczy możemy omówić. Na samym starcie może powiesz, co się zmieniło od naszego ostatniego spotkania. To jest tak, że od naszego ostatniego spotkania minęło trochę czasu, od publikacji odcinka z Tobą minęło niewiele czasu, więc to się wszystko zapętla i przesuwa w czasie, ale jak mógłbyś powiedzieć, co się zmieniło? Jasne. Z tego co pamiętam, to chyba rozmawialiśmy w zeszłym roku, jakoś może w 3. kwartale, czy coś w tym stylu. Tak. W międzyczasie jakby w samej firmie jest dosyć duża dynamika. Wynika to mniej więcej z tego, że teraz w Big Techach od zeszłego roku, no chyba krótko po naszej rozmowie, po prostu pojawiła się pierwszy raz recesja od wielu, wielu lat, którą doświadczyliśmy i polskie software house'y to dosyć mocno przeżyły, co było widać na kilku przykładach, jakichś masowych zwolnieniach. U nas całe szczęście nie było takiej potrzeby i omijamy ten temat, natomiast jakby od zeszłego roku recesja trwa, big techy w Stanach zwalniają, startupów jest mniej, finansowania jest mniej, wszystko jest o wiele bardziej ostrożne, wszystkie podmioty są o wiele bardziej ostrożne, także no ma to wpływ na biznes, jakby teraz biznes trzeba być takim war CEO, taką osobą, która po prostu, wiesz, działa na wojnie, reaguje szybko, trzyma koszty nisko, uważa i patrzy w koło, co się na rynku dzieje, żeby po prostu nie przestrzelić. No bo jakby tyle, ile ekspertów, tyle opinii. Jedni mówią, że recesja się kończy, patrząc na giełdę gdzieś tam w Stanach odbija. Natomiast jeszcze nie wiemy, kiedy będzie ten koniec, kiedy to wszystko, wiesz, wróci do normy. Także jest to ciekawy okres, bo
No, jakby ja osobiście panikowałem, jak był COVID. Bałem się, co się wydarzy, prawda? Mhm. A w sumie było dobrze. Potem po COVID-zie znowu był aspekt wojny. Też, wiesz, nie wiadomo było, co się wydarzy. A teraz przyszła recesja, nie? Jakby ostatnie 3 Niezłe lata czasy, nie? to jest po prostu jakiś hardcore, No. jeśli chodzi o działalność w firmie albo mental jakby też foundera. Także wiesz, jeśli chodzi o samo działanie, wydaje mi się, że co się zmieniło, to bardzo musimy uważać na koszty. Cała branża uważa na koszty, dlatego że wiesz, no nikt nie chce zwalniać, to jest ostateczność. E, I myślę, że to jest taki teraz najważniejszy temat. Mhm. Nie chcecie zwalniać? Pytanie, czy zatrudniacie i jak to jest z obrotem rok do roku? W ogóle, czy jesteś w stanie nam zdradzić przychód mniej więcej roczny i jak to wygląda dzisiaj, jak wygląda ta dynamika? Czy ona spadnie, czy 2 lata temu, czy jest tak, że wy macie stałą dynamikę wzrostu i jak to mniej więcej wygląda? Jasne. Jeśli chodzi o zatrudnianie, to teraz nasz fokus jest tylko zatrudniamy osoby, które są potrzebne na projekty lub gdzieś się rotują na projekcie, odchodzą, rozstajemy się z różnych względów. Nie zatrudniamy tak proaktywnie, jesteśmy bardzo ostrożni z tak zwaną ławeczką. No bo jakby to generuje po prostu bardzo, bardzo duże koszty. Mhm. I staramy się tu być bardzo ostrożni, natomiast jakby zatrudniamy, ale o wiele, wiesz, mniejszym stopniu niż działo się to wcześniej. Trzeba powiedzieć, że ostatnie 3-4 lata, 3 lata to było Eldorado dla naszej branży, tak? Jakby de facto też software house'y powstawały jak grzyby po deszczach, każdy w tym widział, wiesz, szybki pieniądz, łatwy pieniądz, no ale to się zmieniło, to tak nie wygląda, także jest to zupełnie inny świat. Jeśli chodzi o nas i nasze przychody, to z tego co pamiętam za zeszły rok przychodowo to było około 22-23 milionów złotych. Ten rok będzie odrobinę wyższy, podejrzewam. Odrobinę wyższy, może milion, dwa wyższy. Natomiast co trzeba wziąć pod uwagę i o czym się nie mówi, jakby zarobki w software house'ach przez ostatnie, nie wiem, 2 lata albo rok do roku potrafiły rosnąć o 50% zwyż, tak? Co jest po prostu hardcorem, jeśli chodzi o koszty. Plus jeszcze napędzająca inflacja, spadający dolar czy euro, gdzie jakby były wyśrubowane chwilę wcześniej ze względu na wojnę, co dawało nam jakby dużą korzyść, jeśli chodzi o kurs waluty. Jeśli chodzi o walutę, to była korzyść. Dzisiaj się to zmieniło, złotówka jest stosunkowo mocna, koszty są wyższe, pensje są wyższe, wywindowane jakby przez ten etap jakby tego szaleństwa na rynku w ostatnich latach, jeśli chodzi o firmy techowe i zatrudnianie po prostu ogromnej ilości osób, które też często nie miały nawet co robić, tylko pieniądz był tani, wszyscy tak robili i muzyka grała, że tak powiem. Także na pewno jakby zyski ogólnie w branży znacznie się uszczupliły. W tym roku to znacznie widać po wielu spółkach. Już widać gdzieś po jakichś raportach zeszłorocznych z software house'ów, że no ten świat się po prostu zmienia. Mhm. Dobra, Mateusz, no właśnie z tego, co ja rozmawiam z jakimiś software house'ami, bo może jednak kilku oglądających wprowadzimy, bo to oczywiście to jest branża software house'ów, tak? Wiem, że te mniejsze software house'y, na przykład tak do 20 osób, rzeczywiście bardziej dzisiaj walczą o powtórzenie wyniku z poprzedniego roku niż o wzrost. Tak jak mówisz, przez ostatnie 3 lata było Eldorado, wszyscy rośli, tak dzisiaj no, ci mniejsi mają problemy, dlatego byłem ciekawy, jak jest u ciebie, bo de facto wydaje mi się, że na tego typu kryzysach mogą skorzystać duże, dobrze zorganizowane, dobrze przyciągające talent firmy, tak? Bo mniejsze, bądź niektóre też duże, pozbywają się ludzi i tego talentu na rynku jest dużo. Jak ty na to patrzysz? Bo mówisz, że nie zatrudniacie. Pytanie, czy
Czy może to nie byłby dobry pomysł w pewnych sytuacjach, no ale z drugiej strony rozumiem, że trzeba patrzeć na koszty. Jak ty do tego podchodzisz? Jasne, to już jakby, bo tutaj wiele wątków zawarłeś, to myślę, że jakby zarówno małe i duże firmy mocno stawiają w tym roku na profit, na zysk i na tym się fokusują, nie fokusują się mocno na wzrostach, że tylko nieliczni jakby są w stanie teraz odnotować wzrost. Natomiast wydaje mi się, że taki czas na pewno jest potrzebny. Warren Buffett chyba mówił, że właśnie zobaczymy, kto wpływa bez gaci, tak? Jakby jak ta woda Tak. opadnie. I jeśli chodzi o takie szanse dla biznesów, to na pewno jest to świetny czas. Jakby wiele świetnych firm i big techów też powstawało w tym czasie. Jeszcze teraz ten trend całego generative AI, jakichś LLM-ów, rzeczy związanych właśnie z AI. Widzimy ogromne inwestycje w korporacjach, ogromne miliardowe i gdzieś można się podpiąć na pewno pod to flow. I każda właśnie też taka recesja na pewno niesie ze sobą wiele szans dla nowych biznesów i jest to, wydaje mi się, bardzo ciekawy czas na odpalanie nowych firm, bo jeśli ktoś sobie poradzi w tak ciężkim czasie i zacznie generować klientów, zacznie generować przychód, no to jak wiesz, ten rynek ruszy i pieniądz pojawi się na rynku, to dopiero mu to odpali. I na pewno to, co widzę wśród firm takich jak nasza lub też produktowych czy SaaS-owych, no widać firmy, które mają mocne fundamenty, które gdzieś się utrzymują. W sensie nawet firmy, które zwalniają z jakiejś tam konieczności, też się utrzymają, mają wypracowane jakieś struktury, procesy, to jak robić tę sprzedaż. To już jest taka pędząca machina, której tak do zera nie da się wyhamować, bo ona ma silne fundamenty, które były tworzone przez naście lat. I gdzieś te dosyć duże inwestycje były poczyniane. Jakby w przypadku software house'ów wydaje mi się, że dzisiaj bardzo trudnym jest, jeżeli ktoś, nie wiem, dzisiaj odpala maszynę marketingową. W software house'ach to jest przeogromny koszt. Nie? Jak ja sobie przypomnę, jak to wyglądało 5-6 lat temu, tak samo jak generowanie leadów, to jest, wiesz, kropla w porównaniu do tego, ile trzeba dzisiaj wydawać, żeby pozyskiwać klientów, żeby zwiększać skalę, żeby budować ten brand awareness. Także to na pewno gdzieś tam jest trudne. Myślę, że jest miejsce dla firm, które mają ciekawy pomysł i są takimi trochę underdogami. Gdzieś wchodzą, nie wiem, na przykład jeden z founderów ma... nie wiem, może być na przykład świetnym programistą i gdzieś tworzyć jakieś rozwiązania open source'owe, które zyskują popularność, albo i gdzieś wokół tego budować nowy biznes. Czyli co na pewno w dzisiejszych czasach było fajne, jeżeli ktoś ma, nie wiem, dostęp do ciekawych klientów i te kontakty i może to dosyć szybko zutylizować. Coś, co jest w jakiś sposób unikatowe. Myślę, że to jest świetny czas dla takich osób, żeby odpalać firmy. Okej, wiem, że sporo software house'ów trochę mocniej niż tradycyjny biznes mierzą też taki stosunek liczby ludzi, za których bezpośrednio kasują klientów, czyli za ich bezpośrednią pracę w stosunku do ludzi, no, pracujących na to, żeby po prostu ten biznes stał, utrzymać, czyli nie wiem, księgowość, biuro i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, czy w jakiś sposób w tym kryzysie zmienił się stosunek właśnie takich ludzi, a może na to wpłynęło też właśnie to AI, tak? No bo wiele rzeczy dzisiaj się automatyzuje. Jaki wy w ogóle macie stosunek takich ludzi? Jak ty w ogóle ten temat byś rozwinął? Krótka wstawka. Jak wspominałem, sponsorem odcinka jest simpliteka.com. Jak już wiesz, rozmawiam z przedsiębiorcami dużego kalibru i zaczynam być wyczulony na swoisty biznesowy bullshit. Paweł, właściciel simpliteka.com, jako pierwszy przekonał mnie do współpracy i zaufaliśmy sobie nawzajem. Simpliteka to butikowa agencja marketingowa, która ściąga klientów do Twojego biznesu w obszarze wyszukiwarek internetowych, płatnej reklamy oraz social mediów.
Kojarzysz pewnie powtarzane przez wielu przedsiębiorców hasło, że skupiając się tylko na jednej rzeczy, możesz osiągnąć ponadprzeciętne wyniki. Paweł jest tego przykładem. Skupia się tylko na kilku branżach: medycyna, kosmetologia, deweloperzy i Choreka plus prawo, oraz optymalizuje działania tylko pod dostarczanie potencjalnych klientów. To zawężenie i skupienie na jednym celu skutkuje tym, że osiągnął praktycznie monopol na ruch w sieci dla kilku klinik w Polsce, czy w końcu zbudował największy serwis receptowy w naszym kraju. Jeśli prowadzisz biznes w którejś z tych branż, odezwij się do nich. W zamian, oprócz rozmowy, dostaniesz dostęp do rzeczywistych wyników, jakie osiągnęli z klientami. Przy okazji zobaczysz, jak plasujesz się wśród konkurencji. Mają dużo głębsze zrozumienie Twojej branży niż firmy skierowane do wszystkich. Link znajdziesz w opisie filmu i wracam gadać. Jasne, to jakby jeśli chodzi o software house czy firmy ogólnie usługowe, mamy podział na role bilowalne i niebilowalne, czyli role płatne i niepłatne, gdzie płacimy za czas osoby i gdzie nie płacimy za ten czas osoby, ale jest ona potrzebna, żeby firma funkcjonowała. I zarówno i tymi płatnymi i niepłatnymi osobami mogą być osoby tak zwane produkcyjne, których czas sprzedajemy, za który klient płaci. I czasem są osoby, nie wiem, na przykład wybitne technicznie, które pełnią bardziej rolę specjalistów nadzorczą, wspomagania na wszystkich projektach i często nie są jakby też charge'owani, czy nie jest to rola płatna przez klienta, ale takie osoby są potrzebne, żeby rozwijać jakby kadrę i osoby, które pracują na projekcie, powiedzmy. I teraz jeśli chodzi o ilość tych osób bilowalnych i niebilowalnych, to jest trochę tricky, bo u nas tych ról na przykład niebilowalnych zawsze było stosunkowo dużo. Tylko wydaje mi się, że trzeba patrzeć pod kątem jakby kosztów tych osób na przykład miesięcznie versus kosztów osób bilowalnych, bo możesz mieć na przykład kogoś na pół etatu, możesz mieć kogoś na umowę zlecenie, czasem to są jakieś prostsze role, to nie są jakby zawsze specjaliści, którzy są niebilowalni, którzy kosztują cię, wiesz, tam 25 000 miesięcznie, tak? Tylko to jest jakby grupa bardzo różnych ról. I u nas tych ról... I łatwiej pewnie wymienialnych też, tak? Pewnie łatwiej jest znaleźć taką osobę niż jakby wybitnego specjalistę w domenie w jakiejś technologii, to jak najbardziej. I co chciałem powiedzieć? Nie wiem, czy odpowiedziałem ci na pytanie. Bo Chodzi mi o to, czy ten stosunek u was, czy wy go po pierwsze mierzycie, czy on się zmienił w jakiś sposób w ostatnich czasach i jaki on jest wielkościowo, tak? Okej, wiesz co, my mierzymy to, teraz nie pamiętam, znaczy nie śledzimy tego jakoś bardzo dokładnie. My śledzimy ogólnie koszty i gdzieś tam patrzymy, ile mamy godzin bilowalnych i niebilowalnych miesięcznie, jeśli chodzi bardziej o role produkcyjne, bo to się przekłada na przychód, ale jeżeli osoba jest niebilowalna, no to nie mamy jakby za wielkiego wpływu. U nas, znaczy wpływ zawsze mamy, ale to nie ma aż takiego wpływu jakby na całą firmę. Myślę, że co jest ważne i co u nas zmieniło mindset, to powiedzmy mamy lead team, gdzie jakby jest osoba odpowiedzialna za technologię, osoba odpowiedzialna za rekrutację, osoba odpowiedzialna za marketing, za sprzedaż, jakby za główne działy, powiedzmy, jeśli chodzi o taką firmę jak nasza. I staramy się działać w oparciu o budżety. Ustanawiamy sobie budżety roczne, ustanawiamy sobie jakieś cele i trochę każdy jest takim przedsiębiorcą w swoim dziale. I to bardzo nam ułatwiło i zmieniło podejście do jakby operowania. Dało też wolność tym osobom, że wiesz, mają jakiś budżet, wokół którego się poruszają, mogą podejmować decyzje, a nam dało też pewnego rodzaju przewidywalność. Także to jest na pewno fajne, ale jakby wracając do twojego pytania, spytałeś o ten temat AI. Jeśli chodzi o temat AI, to jest to za wcześnie, jakby wiesz, to jest jeszcze w powijakach. My tego używamy jakby
w wielu miejscach, nie? Zarówno deweloperzy używają tooli, które pomagają im efektywniej pracować. Ja używam tych tooli, wiesz, jeśli chodzi o marketing, o sprzedaż, o tego typu rzeczy i wiele osób u mnie też używa czatu GPT i to na pewno jest świetne wsparcie, natomiast jakby jeśli chodzi o eliminację ról, no my tego u siebie jeszcze nie widzimy, że powiemy, że to można zautomatyzować i zastąpić kogoś, to u nas tego nie ma. Może to wynika z tego, że nie mamy aż tyle takich prostych, bardzo powtarzalnych rzeczy, Tak mi się wydaje. wiesz? No, tak, tak mi się wydaje, to bo może są być. firmy, które potrafią rzeczywiście zlikwidować, z tego co wiem, 30-osobowe działy ludzi wsparcia, na przykład przy obsłudze czatu na stronie. I to da się sprocesować, da się to dzisiaj zrobić już praktycznie AI-em, jeżeli jest to w ogóle sprocesowane dobrze. Więc tak, i wydaje mi się, że tutaj jest klucz, że właśnie wasi ludzie muszą dać z siebie więcej niż dzisiejsza maszynka, tak? Jajowa. Jeszcze, tak? Jeszcze, ale to myślę, że to jeszcze długo potrwa. Jeszcze dużo krwi upłynie, tak Tak. też myślałem. Okej, dzisiaj głównym tematem, na jakim chciałbym się skupić, to ten czas od samego początku założenia twojej firmy do momentu, aż urośliście do takiego w miarę stabilnego czasu. Ja go określam tak strzelam, że to jest pewnie około 30 osób w teamie. Mogę się mylić, w razie czego mnie prostuj, ale wróćmy do początku. Kiedy to się zaczęło? Chodzi mi o moment, w którym poznałeś swojego wspólnika i postanowiliście założyć wspólnie Software House. Jak to wyglądało? Wiesz co, to tak trochę wszystko jest dziełem przypadku, mam wrażenie. W moim wypadku ja zaczynałem jako inżynier, pracowałem gdzieś za granicą, nie chcę tutaj przytaczać historii za bardzo, ale jakby pracowałem jako inżynier, a inżynierem zawsze byłem słabym. Zawsze chciałem być muzykiem, ale w muzyce za bardzo nie było pieniędzy i jakoś tak może to podświadomie powodowało, że tym muzykiem nie zostałem. I jakby tworzenie biznesu i firmy przypominało mi, wiesz, budowanie czegoś od zera. Ja uwielbiam ten chaos i gdzieś dawało mi to taki boost emocjonalny, nie? Także ja mojego wspólnika, powiem ci szczerze, poznałem na Openerze. Już teraz nie Dobrze pamiętam, się zaczyna. Dobrze się zaczyna, co nie? Już nie pamiętam, który był to rok, ale pamiętam, że wtedy nawet specjalnie nie rozmawialiśmy, może raz czy dwa rozmawialiśmy gdzieś tam przez znajomych, wiesz, byliśmy na tym samym polu namiotowym. Ale potem jakoś tak się złożyło, że gdzieś na fejsie widziałem, to był pierwszy koleś, który rzucił korporację, żeby robić startupy, co było wtedy, wiesz, cool i mi bardzo to imponowało. I on rzucił wtedy, pracował w Ernst Young, dzisiejszym EY-u Mhm. i wiesz, zaczął robić tam jakiś startup. I pamiętam, że ja wtedy robiłem studia takie podyplomowe i jeszcze je kończyłem latając z Niemiec. No i żeby jakby ciąć koszty, to tam zagadałem do niego: ej stary, czy mógłbym tam u ciebie spać? Spotkamy się, pogadamy, robisz też fajne rzeczy. I już tak spotkaliśmy się z 2 razy. On robił te swoje startupy. Ja potem zacząłem robić swój startup, ale w Niemczech. Gdzieś mieliśmy jakiś taki dalszy kontakt i pamiętam, że ta decyzja o współpracy była dosyć spontaniczna, bo jak ja położyłem swój ostatni startup, zdecydowałem się z żoną, że wyjeżdżamy do Polski, potem ruszamy, wiesz, parę miesięcy miodowych, wyjeżdżamy, zwiedzamy Azję, nie wiadomo kiedy wracamy. To jakby tak na spontanie podjechałem do niego na kawę do biura, jak wtedy BrainHub miał może 3 albo 4 osoby. I zgadaliśmy się, kto co robi, co słychać, i on jakby bardzo spontanicznie mi zaproponował: hej, może jakby do nas dołączysz, może będziemy coś robić razem, jakby ty byś się tutaj zajął tą działką sprzedażowo-marketingowo-growthową, bo to mi nie leży, a ja ogarnę tutaj produkcję, finanse. No i ja mu powiedziałem: no dobra, spoko, no to ja jakby jadę na te parę miesięcy miodowych, wypiliśmy kawkę, wiesz, i shake hand i powiedziałem: wracam, to działamy razem.
jakby wiesz, co on do stracenia. Spoko. Właśnie też mam takie wrażenie, że większość spółek takich początkowych powstaje, tak jak mówisz, dosyć spontanicznie. Są tutaj pewne ryzyka, tak? No bo w momencie, w którym to tak jak wczoraj nawet z Frankiem zahaczyliśmy ten temat a propos związków, tak? No to trochę ze wspólnikiem jest trochę jak w związku. No, nawet zdarzają się niemalże terapie małżeńskie, tak? Takich wspólników. Oczywiście metafora. Ale pytanie, czy to jest tak, że twoim zdaniem właśnie małe skupienie się na tym, na tej selekcji tego wspólnika tworzy właśnie takie potencjalne duże ryzyko w przyszłości, że coś może się rozjechać, czy raczej nie, czy nie da się w ogóle tego sprawdzić twoim zdaniem, czy ten wspólnik będzie okej, nie na polu bitwy i po prostu trzeba próbować, aż znajdzie się odpowiedniego. No bo brzmi to tak, jakbyś po prostu poznał gościa, jakbyście się dobrali, okej, jest spółka, jest sukces, tak? Więc... No dobra, no to dam ci kontekst jakby i parę rad, bo to faktycznie tak prosto brzmi, ale ja jakby wydaje mi się, że miałem to doświadczenie w tym poszukiwaniu wspólników, czy budowanie zespołów już na podstawie tego, jak wiesz, lata wcześniej zacząłem grać w różnych kapelach. Jakby budowałem te różne projekty, albo dołączałem do nich i jakby przewinąłem się powiedzmy przez 8-7 kapeli takich muzycznych, nie? Super. I jakby jeden projekt gdzieś tam współtworzyłem i udało mi się stworzyć z najlepszych ludzi, z którymi współpracowałem. I wydaje mi się, że to doświadczenie też mi pomogło, że ja już wiesz od tych wcześniejszych lat to robiłem. Natomiast nie uchroniło mnie to od tego, że jak zacząłem budować te startupy, to też jakby przerobiłem z 4 albo 5 różnych jakby setupów. I też popełniłem błędy, też gdzieś tam mnie wspólnik jeden wystawił, drugi, wiesz, zostawił mnie z długami, jakimiś takimi drobnymi, wiesz, i gdzieś to przeżyłem. Natomiast co mogę powiedzieć, co u mnie zadziałało i co jest bardzo istotne i też się z tym zderzyłem z innymi founderami, że więcej niż 3 osoby, 3 founderów w firmie, no to prosi się o porażkę, nie? To nawet jakby inwestorzy na to patrzą, bo wszystko jest fajnie jak zaczynasz, ale jak zaczynają się problemy, a one będą i będzie ich masę, to potem nie jesteś się w stanie dogadać. Też często jest tak, że firma przerasta foundera, który nie pasuje jakby względem wzrostu firmy. No i trzeba mieć naprawdę bardzo takie poukładane to ego, żeby w pewnym momencie odpuścić albo powiedzieć, wiesz, to jakby nie jest już ten etap dla mnie, czy wiesz, tego typu rzeczy. Kolejną rzeczą, która dla mnie była bardzo istotna, to mój wspólnik musi uzupełniać moje słabości, nie? To jest jakby baza, bo jak jesteście 2 takimi samymi atomami, no to trochę bez sensu, bo dublujecie swoją robotę, tym bardziej, że pracujecie w jednej działce i tam wydarza się dużo konfliktów. Na przykład z moim wspólnikiem największe konflikty, a uważam, że nie mieliśmy praktycznie żadnych. Ja się z nim mniej kłócę niż z moją żoną, a czasem spędzamy tyle samo, wiesz. W ciągu Jak nie tygodnia. więcej. Jak nie tak? więcej. Także na pewno jakby wracając do tych 2 punktów. Jeden punkt jest taki, że my się kłóciliśmy wtedy, jak ogarnialiśmy tą samą działkę, ten sam dział, bo mamy silne jakby gdzieś tam opinie, ale jak odpuszczaliśmy, to nie dość, że mieliśmy mniej stresu, bo się przejmowaliśmy mniejszą ilością rzeczy, a trzeba odpuszczać, bo nie da rady się wszystkiego, wiesz, super zorganizować, to o wiele lepiej się dogadywaliśmy i efekt był o wiele lepszy. Także jeśli masz 2 takie same typy osobowości, to często te zderzenia występują. I u mnie mój wspólnik uzupełnia mnie super. Uważam, że to jest najlepszy setup, jaki udało mi się, wiesz, w życiu wypracować biznesowo. Gdzie on jest bardziej skupiony na detalu, bardziej na produkcji, bardziej na finansach, nawet na ludziach po czasie jakby zauważyłem, że w pewnych rzeczach jest naprawdę dobry i jakby całkowicie, wiesz, odpuszczam jakby tematy, nawet jeśli mam jakąś mocniejszą opinię, to wydaje mi się, że wiesz, jakby summa summarum zrobi to lepiej. No i jakby to uzupełnianie się uważam jest wręcz kluczowe, nie?
Także Tak, też tak myślę, że wspólnicy nie powinni być tacy sami. Zresztą to się powtarza w wielu rozmowach z przedsiębiorcami. Tak jak mówisz, najpewniej też patrzą na to inwestorzy. Też kilku ludzi zwraca na to uwagę, że jeżeli masz inwestora i jest dwóch takich samych founderów, to tak na dobrą sprawę jeden jest zbędny, tak? Więc tak a trzeba i tak dobrać drugą stronę, tak? Więc jakby przejdźmy do podziału kompetencji. Mówisz, że twój wspólnik sam zaproponował, jaką działką on się zajmie i jak to jest właśnie z waszym podziałem tych kompetencji. Mówię o wpływie, nie kompetencji waszych, bo czasem jest tak, że masz kompetencje w tym, gdzie decyzyjność ma druga osoba. I pytanie, czy wy macie to tak bardzo sztywno podzielone, że tu się kończy twoja odpowiedzialność, tu zaczyna się jego odpowiedzialność, czy to ma odzwierciedlenie w dzisiejszych procesach i jak było na początku tak naprawdę. To bardziej początek mnie interesuje niż stan obecny. Bo... No to słuchaj, na początku jakby to było dosyć jasno postawione i myślę, że on też bardzo dojrzale jakby zauważył i podkreślił, gdzie on czuje się najlepszy, a gdzie potrzebuje tego wsparcia. I jakby moim głównym celem było rozkręcenie firmy, czyli jakby co pod tym stoi? No sprzedaż, marketing, napędzenie klientów, wiesz, gdzieś tam współtworzenie tej strategii, co będziemy sprzedawać, jak będziemy sprzedawać, za ile. A on zawsze bardziej interesował się robieniem produktów, dowożeniem tej roboty, wiesz, tego, co miało być de facto zrobione. A ja po prostu miałem ten biznes, wiesz, napędzić. I dzisiaj to wiadomo jest o wiele bardziej złożona machina, no bo kiedyś ja byłem i szefem marketingu, i szefem sprzedaży, i sprzedawcą, i account managerem, i sam pisałem content, i robiłem SEO, marketing, wiesz, projektowałem koszulki firmowe, tego typu rzeczy, co było fajne i dobrze wspominam, ale w dzisiejszych czasach byłoby to no, niemożliwe, bo jakby mnogość tych zadań, wiesz, to tak się rozrosło i mam super ludzi, z którymi pracuję, mam szefa marketingu i szefa sprzedaży, którzy są jakby najlepszymi osobami, z jakimi współpracowałem, jakie udało mi się, wiesz, znaleźć i super się dogadujemy. No ale na początku jednak, wiesz, wiele rzeczy trzeba było przerobić samemu. Ja myślę, że też brałem na przykład z takich ról, sobie przypomnę, że byłem project managerem na jednym projekcie, bo de facto kiedyś zawodowo chciałem nim być. Robiłem studia na SGH zaoczne tam z zarządzania projektami i to był po prostu epic fail, nie? Ja uważam, że jestem najgorszym project managerem ever, nie? Jakby w życiu bym siebie nie zatrudnił, ale że nikogo nie było i wiesz, ja nie wiedziałem jak to wyjdzie, myślę sobie, dobra, mam papier, ktoś musi zrobić ten projekt, myślę, umie gadać z ludźmi, umie tym zarządzać, to wiesz, w ogóle się do tego nie nadaje, nie? Mega ciekawe, że tak siebie oceniasz, że będąc przedsiębiorcą, który zmontował taki biznes. Dlaczego? Jakich cech twoim zdaniem ci brakuje albo jakie masz nadmiarowe? Wiesz, to tak jak powiedziałem, tym inżynierem jestem kiepskim i zdałem sobie z tego sprawę, albo może średnim, nie? Nigdy nie mógłbym być najlepszym inżynierem i to mnie bardzo frustrowało. Okay. A ja chciałem być najlepszy w czym, co robię i gdzieś tam, wiesz, praca jest dla mnie przyjemnością i swojego rodzaju no nie zabawą, ale jakąś taką radością, nie? Którą mi to daje. I zawsze byłem kiepskim inżynierem, powiedzmy, kiepskim project managerem się okazało i w firmie też mam zakaz programowania czegokolwiek, nie? Jakby od 6 lat mam bana. Okej. Jakbym musiał ale coś postawił. Jak duży masz background techniczny w takim razie, jeżeli chodzi o... Słuchaj, ja skończyłem Politechnikę, jakby mam magistra inżyniera, skończyłem z wyróżnieniem, ale to nic nie zmieniło. Gdzieś tam miałem dobrą pracę jako inżynier, projektowałem systemy bezpieczeństwa w samochodach czy amortyzatory. Ale no jakoś tam prześlizgiwałem, ale nie widziałem się tam, że będę naprawdę kimś dobrym. A przedsiębiorcą jest być łatwiej, bo wystarczy, że jesteś nie jak specjalista. Specjalista jest dobry w jednej rzeczy,
a przedsiębiorca jest średni w 20, nie? I ja Mhm. jestem średni w 20 rzeczach. I dzięki temu i jesteś w dzięki 1%. Tak? Dokładnie, dzięki temu mi to pomaga. Okej, no ciekawe, ciekawe, bo no, rzeczywiście tak jest. Dużo kompetencji, mega dużo kompetencji jest potrzebne, żeby prowadzić biznes. Okej, czyli ten podział był sztywny od samego początku, ale mówisz, że pojawiały się konflikty gdzieś, że bywały jakieś miejsca, w których się pokrywaliście, tak? Tak, wiesz co, to myślę, że wynikało z tego, że jak firma rosła, zaczynały się tworzyć jakieś działy, nie mieliśmy liderów i obejmowaliśmy kilka stołków, to po prostu w działach, w których jakby byliśmy obaj i mieliśmy podejmować decyzje takie leadershipowe, gdzie co robimy, jak idziemy, to powodowało konflikty, bo mamy no jakby silne, wiesz, gdzieś tam w miarę silne osobowości, czy tam silną opinię na jakiś temat i to powoduje konflikty. I wydaje mi się, że to przez to 8 lat, jak już tworzymy tą firmę, to był jedyny gdzieś tam obszar zapalny, nie? Mhm. Okej, ale E, to było spowodowane bardziej właśnie wzrostami, tak jak mówisz, i nieustalonym tak jakby stanem, tak? No po prostu wynikało to z naszego braku jakiegokolwiek doświadczenia, no bo umówmy się, my jakby tworzyliśmy tą firmę od zera, żaden z nas nie robił tego wcześniej, każdy gdzieś tam próbował i ta firma rośnie i trochę się uczysz i chcesz zrobić jak najlepiej, nie? Ale nie wiesz jak to do końca zrobić, testujesz różne rzeczy. I wydaje mi się, że to jest naturalna kolej rzeczy i ewolucja. Mhm, okej. Dobra, a jak zaczynaliście, jeszcze wrócę do tego początku, jak zaczynaliście razem, to mówisz, że potrzebny był pomysł na to, jak to sprzedawać, jak to zrobić, jak to zsetupowaliście, bo wiem, że jednym z głównych problemów software house'ów jest to, że większość jest identyczna, tak? To jest chyba główny problem, nie? No tak, tak. Wiesz co, wtedy to 2016-2015, pamiętam, wcześniej robiliśmy te swoje startupy, gdzieś tam mój wspólnik pracował wcześniej z jakąś agencją, w sensie jakimś software house'em, gdzieś widział jakieś błędy i co mu się nie podobało. Ja wcześniej robiłem soft i też nawet troszkę tam go pisałem, czy robiłem designy do tej aplikacji jednej, drugiej, którą robiliśmy. No i gdzieś tam na horyzoncie zawsze był ten język JavaScript, nie? I jakby on mocno się rozwijał, na zachodzie widziałem, że wszyscy tego używają, powstawało wiele bibliotek, frameworków i wracając jakby do Polski i ustanawiając jakąś strategię dla Brain Huba, jakby rozmawialiśmy o tym, co można by zrobić i dla mnie głównym fokusem było to, że robimy tylko eksport. Nie ma żadnych klientów z Polski. Klienci z Polski są bardzo trudni. W dzisiejszych czasach się to zmieniło, ale są bardzo trudni. Jakby mnogość historii, które ja słyszę o niepłaconych fakturach, kolesiostwie, nepotyzmie. Widziałem jakieś pewne rzeczy Zbijaniu pracując. stawek, no bo to jest też podstawa. Nie no, dla mnie to dramat, to jakby wiesz, branża budowlana, tylko przeniesiona do digitalowego świata. Dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej ten obraz, dlatego że dużo founderów też robi biznesy za granicą, wyszło za granicą, mają zagraniczny kapitał. Jakby zmienili ten mindset i to się bardzo zmieniło. Natomiast wtedy ja widziałem większy potencjał i leverage jakby też stawkowy, wychodząc na zagranicę, a ja też zawsze lubiłem pracować z firmami globalnymi czy międzynarodowymi. Był to gdzieś tam większy fan. I teraz wracając do twojego pytania, to jest jedna z rzeczy, którą ustaliliśmy, że wychodzimy tylko i wyłącznie za granicę i to jest nasz fokus. 2, robimy full focus, jeśli chodzi o technologię. My postawiliśmy na JavaScript, widzieliśmy, że rośnie na Google Trendsach z własnego doświadczenia, wiesz, zapytań i gdzieś tam frameworki wokół tego JavaScriptu czy biblioteki będą naszym core fokusem, bo to, co zauważyłem wtedy, w tamtym roku i rzuciło mi się w oczy, że jak patrzyło się na ten software house i ja tej branży w ogóle nie znałem, ja sobie zrobiłem już research i zobaczyłem, jak to wygląda, no to każdy robił wszystko, nie? Jakby każdy był zero fokusu, umiemy wszystko zrobić, we wszystkim jesteśmy najlepsi.
A my powiedzieliśmy sobie, my chcemy być najlepsi, wiesz, w JavaScriptie, jakby w Europie, na świecie i to jest nasz długoterminowy cel, do którego dążymy. Super, bo I to zagrało. strasznie mikronisza. No, Tak. ale z tego co widzę, to rzeczywiście jest w tym jakiś klucz. Wszyscy, którzy się niszują, im mniejsza nisza, tym większy sukces, mam wrażenie, nie? Bo rzeczywiście wtedy możesz być w topce i możesz bardzo wyraziście tworzyć skojarzenie z twoją firmą, nie? Że no tak, od JavaScriptu to są oni, Tak. a ta inna firma jest od czego? A, ci robią wszystko, nie? Tak jak mówisz. Tak, Nie? Jest, tak. Zróżnicowanie jest bardzo duże. Okej, no to jak w takim razie zdobyliście pierwszego klienta? Już wiecie, że skupiacie się nie na polskim kliencie, to w którą stronę zaczynacie uderzać i jak to zrobiłeś? Dobra, wiesz co, tu nie ma jakiegoś takiego silver bullet, bo w naszym przypadku to było bardzo proste. Ja wszedłem na LinkedIna, zacząłem wysyłać wiadomości. To był rok 2015-2016. To wtedy nie było popularne nawet, wiesz, wysyłanie wiadomości, zagadywanie. I gdzieś tam z tego coś padło. I robiłem to sam. Później przy pomocy też koleżanki, która mi pomagała, robiliśmy po prostu kampanię. Potem zacząłem Dobra, też... Jasne. nie przechodź jeszcze Dawaj. dalej. No. Jak dużo tego musieliście zrobić i jak to mniej więcej wyglądało, jeżeli chodzi o system? No bo to jest taki bardzo tradycyjny prospecting, tak? Kojarzy się trochę z cold mailingiem. Wtedy, tak jak mówisz, te wiadomości nie były popularne, więc prawdopodobnie mieliście dużo lepsze przełożenie niż dzisiaj. Ale ile tego musieliście robić? Czy to była praktycznie praca na full dla ciebie na starcie? Wiesz co, teraz tak z perspektywy czasu, jak na to patrzę i na dzisiejsze gdzieś tam wyniki i wysyłkę, to było praktycznie nic, nie? No to tam może było z 200-300 prospektów miesięcznie. Mhm. To jakby nie było wiele. Wiesz, jeśli chodzi o czas pracy, mi to ciężko jakby mówić, bo ja powiedziałem mojej żonie, jak zaczynaliśmy z Brain Hubem w tamtym kształcie, że ja mówię, przez następne 2 lata raczej nie jadę na urlop i przez następne 2 lata będę bardzo dużo pracował. I wiesz, i ja bardzo dużo pracowałem, bo tak jak ci powiedziałem, dla mnie to jest trochę hobby, ja jestem pracocholikiem i trochę masochistą pod tym kątem. Mhm. I wtedy jakby... Ale nie mówisz tego jakby ze straszną miną, właśnie. Nie, bo uważam, że to jest, wiesz, to jest taki trochę masochizm, który trzeba lubić, nie? I ja to na tamten czas bardzo lubiłem i pracowałem, że tak powiem, na kilka etatów. Tego nie przeliczałem tego na czas, po prostu trzeba było zrobić robotę i ja chciałem, wiesz, żebyśmy odnieśli sukces. Super. I jeśli chodzi o ten prospecting, to wiesz, nie pamiętam w ogóle jakby danych. Jakby tego specjalnie nawet wtedy aż tak dużo nie liczyliśmy. Na zasadzie może ile prospektów, ile spotkań z tego mieliśmy, ale to było turbo ubogie liczenie. To było na zasadzie robię swoją robotę na 101-105% i na pewno coś z tego wejdzie, nie? Coś Super. się uda. Mega. No, ale widzę, że to jest podobny mindset u większości przedsiębiorców, chyba że. Czy miałeś jakieś takie wewnętrzne przekonanie, że okej, to jest dobra droga i mimo tego, chociaż tak jak mówisz, dosyć szybko, tak, mieliście z tego klientów, więc chyba to ci potwierdziło, tak? Czy może ktoś z zewnątrz ci to też potwierdził, że tak to powinniście robić, żeby zdobywać klientów? Jak to wyglądało? Wiesz co, to tak, jakby ten efekt miałem dosyć szybko, bo wydaje mi się, że to były 3 miesiące mojej pracy, 2-3 miesiące. Także szybko, wydaje mi się, dowiozłem wyniki, żeby pokazać swoją wartość. Ale jeżeli chodzi o tą zasadność tego, czy robię to dobrze, ja pierwsze co zrobiłem, jak przyjechałem do Polski, jak wróciłem, to popatrzyłem, kogo znam i kto jest najlepszy w sprzedaży i marketingu. I umówiłem się na kawę, wiesz, na obiad z prośbą taką, żeby mi pomógł zrozumieć, podpowiedzieć. Powiedziałem, wiesz, co robię, co chcę robić, żeby też dostać jakby feedback. Pytałem się ich o polecenie, jakie najlepsze osoby znają na przykład, nie wiem, w prospectingu czy w outboundzie. I bardzo tak, wydaje mi się, skromnie zawsze
bez tego ego podchodziłem. Przeczytałem wszystkie możliwe książki, publikacje, blogi, wiesz, przyswajałem tą wiedzę. Pochodziłem na te kawki i to gdzieś tam bardzo mi pomogło i otworzyło. Wydaje mi się, że to jest turbo ważne i istotne. Wydaje mi się, z czym można mieć problem na początku i dużo osób widzę, że popełnia ten błąd, jak też czasem pyta mnie, wiesz, o jakąś radę, czy jak odpalić jakąś firmę albo projekt, to nie słucha, co chcę powiedzieć i wiesz, jakie mam zdanie, opinię albo podpowiedź i nie stara się zrozumieć jakby innej strony, tylko jest jakby fanatycznie zapatrzona w swój produkt, swoją stronę i nie potrafi tego ego schować do kieszeni i wiesz, posłuchać, nie? Ja do tej pory pamiętam, jak miałem spotkanie, pamiętam Rafał Agnieszczak, był takim gościem. Mówię, kto jest najlepszy w startupy wtedy 2015-16 w Polsce, kogo tak kojarzy? I każe mi się Agnieszczak. I on ma bardzo silne opinie. Bardzo trafne, ale wielu osobom się to nie podoba, nie? I pamiętam też się z nim spotkałem i też do mnie rzucił parę takich mocnych opinii, ale jakby trochę to zgłębiłem i starałem się zrozumieć jego, wiesz, punkt widzenia i miał w tym bardzo dużo racji. Sposób, w jaki to przedstawiał, może kogoś mógł urazić, ale mi się to podobało, bo on, wiesz, walił prosto z mostu i jakby spotkaliśmy się na pół godziny, a gadaliśmy przez 2 godziny i bardzo dużo mi to dało. I wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, żeby aktywnie słuchać tego, co ta druga strona ma do powiedzenia i to przeanalizować. No tak, wydaje mi się, że akurat u młodych ludzi ogólnie, przedsiębiorców też, tak, jest takie poczucie rzeczywiście na tej krzywej uczenia się, że no, oni są bardzo wzrostowo i dużo mocniej postrzegają właśnie siebie niż tak naprawdę mają umiejętności, tak? Więc no to jest problem, o którym mówisz. Tylko jak to zrozumieć, będąc młodym człowiekiem, który jeszcze się nie potknął tak poważnie, nie? To jest to. Wiesz, naukowo to jest udowodnione, bo jest ten Kruger-Dunning. Kruger-Dunning efekt, no. Dokładnie. Tak. Że wydaje ci się, że ile to nie wiesz, robiąc coś po tygodniu i jesteś zbyt pewny siebie, zbyt butny. I to też jest potrzebne, jak budujesz firmę, bo jak ja bym wiedział, wiesz, co mnie spotka, jak to jest trudne, to pewnie nigdy bym nie zaczął, bo miał za dużą, wiesz, tego świadomość. Natomiast wydaje mi się, że co jest ważne, to słuchać tych innych osób i bardzo to analizować i zbierać te opinie. To jest mega trudne, nie? Tak, to niewygodne rzeczy. Tak. Okej, czy wy jak zaczynaliście, to mieliście jakiś wkład początkowy, który rzuciliście na stół, czy stwierdziliście, dobra, klienci będą nam finansować biznes i bootstrapowaliście się od samego początku? Jak to wyglądało? Jak wyglądały finanse? Wiesz co, jak dołączałem do BrainHuba, jak to była ta firma 4-osobowa, to Leszek już gdzieś działał na rynku. Mieli jakiś 1, 2, 3 mały projekt i powiedzmy się to utrzymywało. Tego cashu było na tyle dużo, że moja żona była zaskoczona, że mam pensję, bo poprzedni rok byłem, wiesz, bezrobotny i dostawałem pensji, także była w skowronkach, że będę coś zarabiał, do domu przynosił. Także jeżeli chodzi o ten biznes usługowy, jest to o tyle dobre, że nie potrzebujesz jakichś nakładów finansowych, żeby z tym wystartować. Nie? To nie jest jak biznes produkcyjny. Nie potrzebujesz maszyn, potrzebujesz powiedzmy komputery. W dzisiejszych czasach nawet nie potrzebujesz biura, żeby wystartować. Nie? Także ten próg wejścia jest stosunkowo niski. Wydaje mi się, że musisz być po prostu bardzo kumatą osobą, jak na tamte czasy. Znać dobrze angielski, wiesz, dogadywać się z ludźmi, mieć jakiś pomysł i dużo takiego zaparcia do robienia biznesu. I wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach wiele różnych biznesów też można tak odpalić. Może nie software house'y, w dzisiejszym czasie odpalenie software house'u wydaje mi się, że to jest hardcore i to nie jest najlepsza droga, żeby iść w tą stronę, ale firmy produktowe, coś w oparciu o AI, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, bez kapitału jak najbardziej, wiesz, można odpalić, poświęcając swój czas.
Okej, i wtedy dostawać po prostu kasę na przykład za consulting i praktycznie pierwsi klienci mogą ci utrzymać tą firmę, tak? Tak, na przykład, no. A dlaczego byś nie polecał dzisiaj założenia software house'u? Jakbyś mógł rozwinąć ten temat? Krótka wstawka. Jak widzisz, nic nie sprzedaję w moich treściach, a zapraszam już, moim zdaniem, niesamowitych gości, co nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Dlatego mam do ciebie prośbę, która, jeśli kanał ci się podoba, pomoże również tobie. Widzę, że bardzo mały procent oglądających subskrybuje te treści, a to kluczowe, żebym mógł zapraszać do rozmowy najlepszych gości ze swojej ligi. Dlatego, jeśli czujesz, że te materiały są treściwe i chciałbyś, żeby były jeszcze lepsze w przyszłości, zasubskrybuj gdziekolwiek tego słuchasz. A ja obiecuję ci, że w zamian za twoje zaufanie dam z siebie wszystko i dostarczę tyle wartości dla ciebie, ile będę w stanie. Dzięki za twój czas, kłaniam się, wracam gadać. No tak jak powiedziałem, jest ta recesja w big techach. Jakby tych deali jest mało. Bardzo trzeba sobie wychodzić drogę do klienta i rozpoczęcie nowego kontraktu. Jest to bardzo kapitałochłonne, żeby odpalić marketing, żeby odpalić sensowną sprzedaż i znaleźć też osoby, które jakby są doświadczone i mają na to pomysł. Też jako Polska stajemy się mało konkurencyjni, jeśli chodzi o zarobki, tak? Jakby zarobki są już na bardzo wysokim poziomie, już nie ma takiego leverage'u, że tak powiem, stawki i musisz być naprawdę bardzo dobry w tym, co robisz, żeby uargumentować to, czemu klient ma za to tyle płacić. I wiesz, chyba że masz jakąś super specjalizację w jakiejś turbo niszy i masz jakieś rozwiązania i już masz jakieś zapytania od potencjalnych klientów, albo ktoś prosi cię o pomoc, to myślę, że gdzieś tam jest dobra droga. Ale tak, ten biznes staje się coraz trudniejszy. Mhm. Okej, a mówiłeś o marketingu, mówiłeś o kontencie, który tworzyłeś. Jak to wyglądało właśnie na początku działalności i jak to się rozwinęło? I jak dzisiaj zdobywacie klientów? Czy to jest właśnie główna ścieżka do tego, żeby ci klienci byli? Mm, Jeżeli chodzi o pozyskiwanie klientów, to wydaje mi się, że to wszystko zależy od twoich silnych stron w firmie, albo ty jako founder jakby w czym jesteś dobry. U nas od dnia pierwszego ja mocno stawiałem na marketing. Ja mm, nie lubiłem jeździć jako handlowiec, nie lubiłem, wiesz, jeździć na konferencje i tam zagadywać ludzi. Byłem takim leniwym handlowcem i jakby doszedłem do wniosku, że muszę sobie zrobić maszynę do tego, żeby ci ludzie przychodzili do mnie. No i jakby sposobem na to jest po prostu marketing i można to robić na wiele różnych postaci. Kiedyś był to content, SEO, dzisiaj wiesz, wywiady, podcasty, też jakieś webinary, konferencje, targi online, różne rzeczy się dzieją, no ale to gdzieś tam wrzucam pod ten płaszcz marketing. Mhm. I to było dla nas kluczowe. Na samym początku wyglądało to tak, no jak ci wspomniałem, ja miałem wiele czapek na jednej głowie. W sensie sam pisałem też content. Ja to po prostu lubiłem, mnie to interesowało. Ja, wiesz, podszkalałem swój angielski, to dawało mi też takiego boosta. Poza tym też byłem niecierpliwy, że na zasadzie, wiesz, o wiele więcej i szybciej robiłem sam, a o wiele trudniej jest delegować. I tego nauczyłem się po długim czasie, że wiesz, że ta praca nie będzie taka sama, jak ja ją zrobię, ale będzie zrobiona, nie wiem, w 70-80% i to jest good enough. Bo jak tych działań się robi, wiesz, dziesiątki, to nie jesteś tego w stanie utrzymać, powiedzmy, aż takiej jakości. Albo czasem, no tak. No tak, no 3 etaty zrobisz, ale 10 jest... No dokładnie. żadny. Także ja dużo sam pisałem, też Quora była popularna, też dużo na Quorze pisałem. I ja zawsze lubię, wiesz, stawiać sobie takie cele liczbowe, nie wiem, że dzisiaj zapostuję 2 rzeczy, napiszę 1 artykuł.
tego typu zoutreachuję do 20 prospektów i prędzej czy później te dupogodziny przełożą się, wiesz, na efekt w postaci sukcesu. Okej, ale tego było sporo, tak? Skoro mówisz, No, że dużo. dziennie to mniej więcej takie liczby, no to zakładam, że miesięcznie to już się robiły kolosalne, a rocznie w ogóle jakieś kosmiczne. Pewnie tak, ale wiesz, nawet tego nie liczyłem, ani nie porównywałem się z nikim. Po prostu widziałem, że im dłużej to robię, tym szybciej mi to idzie, tym jest to prostsze i mogę więcej tego kontentu robić w tym czasie. Nie wiem, tak jak teraz szedłem w LinkedIna i pisanie postów, to teraz planuję sobie posty na 2 tygodnie w przód, po 4 posty tygodniowo i robię to, wiesz, w godzinę, Super. nie? Ale no nie wiem, po prostu z doświadczeniem potem to o wiele szybciej idzie. Okej, jak to dzisiaj właśnie wygląda? Mówiłeś, że gdzieś poza kulisami, że robicie też content właśnie audio, trochę wideo, trochę rozmawialiśmy o tym, że wideo jest trudne, tak, bo rzeczywiście dużo więcej czasu zabiera. Kiedy w ogóle postanowiliście, kiedy ten content się trochę zmienił, tak, i jak to wygląda dzisiaj? No bo na samym początku ruszałeś tylko z pisanym contentem, tak? Tak, tak. Wiesz co, to jest tak, że my dodajemy po prostu nowe klocki, nie? Jakby te czasy się zmieniają i dodajemy nowe klocki, bo content pisany dalej jest, ale jakby ten temat podcastów, video interviewsów jest bardzo ciekawy i to jest dosyć popularne. I wydaje mi się, że ten pomysł padł w zeszłym roku i żeby cię nie skłamać, sam do końca nie pamiętam. Wydaje mi się właśnie, że mój head marketingu jakby to zaproponował, miał na to fajny pomysł. A ja z moim wspólnikiem jakoś nas to zainteresowało, bo też mogliśmy się troszkę zaangażować od tej strony operacyjnej, poznać trochę tych potencjalnych klientów, jakby samemu też się nauczyć, bo to jest jakby super z tymi rozmowami. Po prostu celujesz w osoby, które są wysoko i zadajesz im pytania, na których odpowiedź chcesz poznać, nie? To mniej więcej był Jakby- zamysł w ogóle tego podcastu. No właśnie, i widzisz, jakby po co jakby wymyślać koło na nowo, jak ktoś może ci coś powiedzieć, ma lata doświadczenia i możesz reużywać jego wiedzę. I pamiętam, wtedy też się nauczyłem tego, że jak koleżanka mi pisała pytania do tej osoby, to ja w ogóle tego nie czułem, nie potrafiłem przeprowadzić tej rozmowy, bo nawet do końca chyba nie rozumiałem tych pytań, co, wiesz, chcę od niego gościa uzyskać. Ale jak zacząłem te pytania pisać samemu i jakby tak trochę zgłębiłem to doświadczenie, to te rozmowy zaczęły nabierać innego flow, a ja zacząłem, wiesz, naprawdę dużo się uczyć. Mhm. I zaczęliśmy to w zeszłym roku i jakby to jest dla nas bardzo ciekawe. To po pierwsze dużo się uczymy, po drugie jakby generujemy content. Wydaje mi się zresztą bardzo ciekawy, bo gadasz, wiesz, w zeszłym roku byliśmy w Monachium, w Berlinie, w Sztokholmie, w Nowym Jorku, wiesz, zaraz lecimy do Tel Awiwu. I jakby ci ludzie są wszyscy do siebie podobni, nie? Jak są doświadczeni, mają podobne spojrzenie, i to jest bardzo ciekawe, nie? Bardzo rozwijające, jak mało się od siebie różnimy. Mhm. Czyli masz nie tylko insight już teraz waszego biznesu, waszej spółki, tylko jeszcze dodatkowo praktycznie wszystkich dookoła i zaczyna to w twojej głowie się układać jako klocki, tak? Dokładnie. Super, mega. Dobra, powiedz Mateusz, jak to wyglądało. Jeszcze raz wrócimy, bo cały czas dzisiaj będę chciał wracać do tego tematu prowadzenia firmy w momencie, w której ona nie jest jeszcze zorganizowana. Jak wy to układaliście? No bo ty byłeś odpowiedzialny za sprzedaż, marketing. Czy szybko zacząłeś zatrudniać kolejne osoby w momencie, w którym mieliście już, nie wiem, kilkanaście osób jakby odpowiedzialnych za delivery? W którym momencie ty zacząłeś zatrudniać ludzi do swojego działu? Bo zakładam, że ten dział delivery rósł szybciej na samym początku, tak? Tak. On rósł szybciej, to na pewno. Jeżeli chodzi o taki przełom, wydaje mi się, w zatrudnianiu to było około 40-50 osób.
że wtedy zdaliśmy sobie z tego sprawę, że to trzeba budować strukturę, jakiś taki lead team, że to nie może być tak, że wszystkie role takie turbo liderskie i strategiczne e, powinny być na nas, nie? Że jakby to już było też za dużo na talerzu, za dużo wątków, za dużo problemów do rozwiązania. I wydaje mi się, że też brak kompetencji, no jakby umówmy się. Jakby gdzieś tam Ile czasu można zgadywać? ile czasu można zgadywać, udawało się to, wiesz. Także Okej, myślę, czyli w tej wielkości 40-50 Tak, osób zaczęliście tworzyć drugą linię, czy już trzecią linię ludzi, czy jak to jest? Bo z tego co mi się... popraw mnie, jeśli się mylę, w tym dziale odpowiedzialnym za delivery już byli jacyś menadżerowie, czy jacyś właśnie liderzy. Jak mieliście tych 40-50 osób, zakładam, że tak, chociaż nie wiem. wiesz co, mieliśmy jednego delivery managera wtedy na te 50 Okej. osób i to był taki gość, który nadzorował i spinał te projekty. Natomiast my wtedy takiego lead teamu jeszcze nie tworzyliśmy, z tego co pamiętam. Bardziej zatrudnialiśmy takie osoby, które były gdzieś tam specjalistami w swoich działkach, typu rekrutacja. Ktoś potem, wiesz, urósł z tej roli do wyższej roli jako lider. I tych liderów, wydaje mi się, my zaczęliśmy budować koło 70 osób. Czy to jest dobrze, czy źle? Nie mam pojęcia, nie? Okej, Nie wiem, czy to tak. to ciekawe, to bardzo długo. Moim Bardzo długo, zdaniem no. trzymaliście to u siebie. To, no to mocno. No, to był taki mocny czas. Może wcześniej mogliśmy to oddawać, ale wiesz, to nigdy nie wiadomo. Ale wiesz, co ci jeszcze tylko powiem? Najważniejsza pierwsza rola, jaką zatrudniasz, nawet jak masz 20-30 osób i ona się najlepiej zwraca, to taka rola back-office'owa. Jakiś taki administrator, office manager, który pomoże ci, nie wiem, z ogarnianiem faktur, ze zbieraniem ich i gadaniem z księgowością, z ogarnieniem jakichś takich spraw organizacyjnych. Uważam, że to jest najważniejsza rola do 50 osób, do 30-40 osób do zatrudnienia. Okej. Zrzuca ci dużo z głowy, tak? A jak się robi taką rekrutację? Czy to może być, czy to musi być, trafiliście za pierwszym razem? Nie. Nie, okej. Za którym? Wiesz co, chyba za drugim. O, no to i tak nieźle chyba. Chyba za drugim. No. Za pierwszym nie trafiliśmy, natomiast jakby poczuliśmy, wiesz, radość i jakby taką wolność z takimi tematami, bo wydaje mi się najłatwiej, to były też takie rzeczy, które dla nas były najłatwiejsze do zdelegowania i to były takie rzeczy, których my nienawidziliśmy robić, nie? Takie No. tematy już takie bardzo szczegółowe, ale nie rozwijające firmy. Przez co jakby wiesz, była to strata naszego czasu, bo mogliśmy robić rzeczy, które miały o wiele większy impact, nie? I to była Ostatnio duża rozmawiałem radość, z naszym wspólnym znajomym i powiedział, że zatrudnił asystenta i stał się jego asystentem, więc musiał go zwolnić. I mówi, i mówi, że to jest duża bolączka. W ogóle tak, do tych 30 osób, z tego co słyszę, to sporo ludzi o tym mówi, że to jest trudne, tak? I sporo osób się poddaje, tak? No, Tak. I dalej to robi, no. Ale to jest ten bloker w biznesie, moim zdaniem. I jak to jest z jakby procesami? No bo macie kilkadziesiąt trochę osób, tak, którymi wy zarządzacie jako founderzy, ownerzy tej firmy. I czy na każde z tych rzeczy, które wy robicie, tworzyliście właśnie jakieś procesy, jakoś to spisywaliście i przekazywaliście ludziom? Jak wyglądała ta sukcesja tych ról? Czy przez to, że robiliście je długo sami, to po prostu nie musieliście ich spisywać i to nie było spisane? Jak to wyglądało? Mhm. Mm.
Dzisiaj powiedziałbym nawet, że to nie my aż tak zarządzamy, ile jakby wspomagamy osoby, które zarządzają i mają bardzo duże kompetencje w tych obszarach, nawet większe niż my. Mhm. I staramy się być bardzo pomocni, wspomagać, robić to budżetowanie, wyznaczać jakieś cele i dawać bardzo dużą wolność tej realizacji. I, I oni gdzieś tam też układają te procesy, a my bardziej staramy pomóc się im też dogadać, lider z liderem, prawda? To jest jakby też skomplikowane. Gdzieś tam, wiesz, żeby ci liderzy też między sobą się dogadywali, w jedną stronę pchali, jakby działali synergicznie. I to jest gdzieś tam wyzwanie. Natomiast jakby pamiętam wtedy, jeśli to było 30, 40, 20 osób, powiedzmy, no to my staraliśmy się budować jakieś takie mechanizmy i mówić, wiesz, jak co mniej więcej fajnie było, żeby działało, albo jak to teraz róbmy, nie? Jeśli, nie wiem, ktoś coś potrzebuje, to idzie do tej osoby i zamawia, ta osoba zamawia, ma jakiś tam budżet, nie Mhm. wiem, tego typu rzeczy, ale to wyglądało tak, wiesz, jakby to jest konstant nauka, nawet teraz. Mhm. Czytasz jakąś książkę, nie wiem, scaling up, nie? Tego harnisza i wyznaczanie celi. No dobra, no to robimy teraz tą stroną. Potem w tą stronę wyznaczamy cele dla całej organizacji, każdemu tłumaczymy, jak to działa i idziemy. Następny rok czytasz, nie wiem, V2MOM, jest z Salesforce'a książka. Dobra, no to może teraz to. Potem OKR-y. Wiesz, i tak samo jest jakby powiedzmy znaleźliśmy te OKR-y, ale w międzyczasie wiesz, no dobra, to jak dowozimy te projekty? I tam też pierdylion różnych książek, każdy wiesz, coś mądrego, inna metodologia. I to jest trochę tak, że wydaje mi się, że te trendy się zmieniają. Też się czegoś uczysz, trochę weźmiesz stąd, trochę stąd i wypracujesz sobie swoje rozwiązanie. I te po prostu procesy stamtąd starasz się aplikować. Mhm. Bo mam wrażenie, że są firmy, które są bardzo mocno sformalizowane, jeżeli chodzi o procesy i mają całą Wikipedię tych procesów i praktycznie spisane wszystko i nawet badają to, które procesy są jak mocno wdrożone i rzeczywiście zaopiekowane. Z drugiej strony mamy firmy, które pracują bardziej na kulturze i właśnie na przykład na budżetach i z zaufaniem do osób, które rzeczywiście prowadzą ten kawałek firmy i mam wrażenie, że właśnie u was tak jest w tę stronę bardziej zaufania do talentu ludzi i do tego, że oni będą wiedzieli, jak się tym zarządza. Czy tak jest? Czy popraw mnie, jeśli to źle rozkodowałem? Wiesz, to wydaje mi się, że to jest i tak, i nie. Że przy pewnej skali firmy, im firma staje się większa, musisz mieć te procesy i musisz mieć to rozpisane i masz to, wiesz, rozpisane i sprawdzasz to i kontrolujesz. Ale no jakby my bardzo wierzymy w to, że jeśli zatrudniasz sensowne osoby, sensownych liderów, to oni będą podejmować sensowne decyzje. Natomiast nie można już robić czegoś takiego i to ja też się kilkukrotnie na tym sparzyłem, że wiesz, podjąłem jakąś decyzję i nie skonsultowałem to, nie wiem, z jednym, drugim, trzecim liderem, nie? I jakby zrobiłem to a to ma wpływ potem na ich pracę. No i oni mówią, no dobra, no ale jakby to mamy teraz do tego taki, nie wiem, szymelek, template, jak podejmujesz decyzję i ona ma wpływ, to podajesz kontekst tej decyzji, jakby wiesz, i musimy się pod tym podpisać, że się zgadzamy, albo dajemy ci jakby naszą perspektywę, co może z tego nie zagrać, nie? Okej, czyli istnieje u was taka bardziej sztywna mapa procesowa tego, jak to wszystko powinno wyglądać, tak? Tak. Nawet jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji. Ale w sensie myślę, że to zwłaszcza jest pewnie. nie do uniknięcia, nie? Jakby Okej. ta decyzja często ma wpływ, wiesz, na 50-80 osób w firmie Mhm. i nie możesz sobie przyjść i powiedzieć jak szef w starym stylu, jak cowboy, przyjść, strzelić, powiedzieć tak jest od dzisiaj czy za tydzień i jakby nie interesuje mnie, co myślicie, nie?
bo Okej. to To nie super, zagra, nie? super, że to mówisz, bo dobra, to jak wy tym zarządzacie technicznie, dosłownie? Macie to wszystko właśnie jakoś ustrukturyzowane, nie wiem, w jakimś systemie, czy macie jakąś Wikipedię? Franek właśnie ostatnio mówił o tym, że oni mają to no, załatwione po prostu narzędziami sasowymi i spięte automatyzacją jeszcze do tego. Wiesz co, mamy to w Notion. Mhm. Jakieś tam turbo automatyzacji nie mamy do tego. Notion, Mattermost, czy taki Slack. Mhm. I tutaj działamy i tak to mamy Google Docsy, ale głównie na Notion. Jakiejś turbo automatyzacji nawet nie mamy. Nie No, wiem, tam co akurat u Franka automatyzować. są automatyzacje związane ogólnie z działaniem, bardziej może ze zbieraniem danych Okej. o firmie i finansowych, no i różnych innych, ale tak, ale Wikipedię taką swoją, jeżeli chodzi o procesy, też mają w Notion. A nie, no to finanse to gdzieś Mhm. tam mamy zautomatyzowane, to gdzieś tam zbieramy te dane z banków, wiesz, z fakturowni. Mam wrażenie, Gdzieś tam że spinamy. z Software House'em może być łatwiej. No, łatwiej, jeżeli chodzi o dane finansowe, bo ludzie, którzy pracują, są bardziej przyzwyczajeni do raportowania i czasu i tego, ile spędzają na projektach. Tak, ale jakby finanse im spółka jest większa, to jest masakra. Gdyby nie to, że mój wspólnik ma tam CFA drugiego stopnia, jest jakby finansistą z wykształcenia, Mhm. to ja bym nie ogarnął firmy. Nie? Jakby dla mnie, ja jestem typem przedsiębiorcy netto, brutto, okej, nie? Jakby mniej więcej kojarzę. Tak, Jakby marża ma być tak duża, żeby nie trzeba było o tym myśleć. Nie? wysoko marża. No, to jest też chyba odpowiedź. A wiesz, im biznes jest większy, to już niestety nie da się tego tak prowadzić, nie? Te koszty masz wysokie, lepiej musisz to planować, organizować i musisz mieć to naprawdę dobrze policzone i wiesz, i ustawione. I mój wspólnik włożył bardzo dużo pracy i mamy jakby cały system finansowy takiego P&L-a, gdzie jest to rozpisane no, po prostu zawodowo, nie? Jakby wszystko widać jak na ręce. Wiadomo, że są jakieś rzeczy, gdzie jeszcze nad tym pracujemy, ale tu mamy bardzo dobry system. No. Mhm. No tak, właśnie mówił o tym Franek, mówił o tym Przemek w 5. odcinku i że w ogóle Przemek wspominał o tym, że jego zdaniem potrzebne są właśnie 3 osoby. U ciebie akurat twój wspólnik jest tymi 2 osobami, bo osoba odpowiedzialna za sprzedaż, za delivery i za Tak. finanse. Tą trzecią część można czasem kupić zewnętrznie, tak? No bo finanse można po prostu kogoś zatrudnić albo Tak. wziąć zewnętrzną firmę. Fajnie, że akurat twój wspólnik rzeczywiście ma te kompetencje. Okej, skoro weszliśmy już na te finanse, mówisz, że macie takiego zaawansowanego P&L-a. Mam wrażenie, że właśnie w tego typu wielkościach firm to jest, tak jak mówisz, mus, bo bez tego nie da się tego zrobić, ale z tego, co mówią niektórzy, to dopiero połączenie tego P&L-a z operacyjnymi, z wpływem operacji na kształt tego P&L-a dopiero daje takie turbo efekty. Pytanie, czy właśnie monitorujecie to jako właściciele firmy, founderzy, ownerzy, te czynniki razem ze sobą i niemalże jak na takiej konsoli sobie sterujecie tym, co wpłynie na co. Tak, no jakby dla nas to jest taki game changer ostatnich roku, może już 2 lat nawet, że my teraz działamy bardzo mocno na danych i trochę kreujemy tą firmę i budujemy na podstawie danych. Jakby to jest bardzo analityczna robota. I jakby jak się rekrutuje taki lead team, to bardzo jest ważne, żeby te osoby jakby potrafiły to czytać, analizować dane, no bo to jest wręcz kluczowe. Im większa firma jest, tym jakby to znam z autopsji, bo jakby już jeszcze do tego etapu nie doszliśmy, ale wiesz, no jakby to prognozowanie roku gdzieś tam ma sens, że wiesz, ile zrobisz tej sprzedaży, ile zrobisz EBITDA, ile trzeba zatrudnić osób, potem to rozbijasz na budżety, na ludzi
i widzę, że te firmy 2, 3, tam 5 razy większe od nas świetnie sobie z tym radzą i patrzą w przyszłość, że ustawiają tą maszynę w jakimś kierunku i to się dzieje przez ten rok jakoś cudownie, nie? Mhm. U nas w zasadzie też się to dzieje się coraz lepiej, ale jeszcze to nie jest na takim poziomie. Natomiast jakby już wiesz, gdzieś prognozujemy, ile osób potrzebujemy, żeby osiągnąć jaki wynik, który sobie założymy. Gdzieś tam to działa w jakichś takich zgrzytach, ale powiedzmy, no jest to zupełnie co innego niż 2-3 lata temu. I z tego, co ty mówisz, jakby kręcisz tu pokrętłem, a tam się zmienia na wyjściu, to tak to wygląda. Im większa jest firma, tym bardziej wydaje mi się to budowanie czy zrobienie pewnych zmian na danych to jest wręcz klucz. Mhm. Trzeba być pewnym maniakiem danych, żeby rzeczywiście rosnąć już przy waszym rozmiarze? Myślę, że tak, bo wiesz, jeśli czegoś nie liczysz, czegoś nie doszacujesz, na coś nie popatrzysz, coś ci ucieknie, no to wiesz, może ci potem zabraknąć kasy na realizację tych celi, nie? Mhm. A jak to jest z transparentnością? Dzielicie się z pracownikami tymi informacjami i kształcicie ich, jeżeli chodzi o właśnie zrozumienie tych PNL-i? Jakby pokazujemy bardzo dużą część danych. Jakby jeśli chodzi o finanse, wiesz, przychody, to nie jest jakaś tajemnica. Jeśli chodzi o takie dane, wiesz, wydaje mi się, że co jest najważniejsze, to pokazywać wpływ tych danych i co jest ważne, nie? Na przykład utylizacja, to znaczy czas spędzony na projekcie płatnym, nie? No bo jakby masz 70 czy 80 osób, które realizuje projekt, no i jeżeli nie wiem, nie pracują na projekcie, to godzina czy tam jeden dzień takiego niepracowania na projekcie kosztuje, nie wiem, strzelam 100 000 złotych, nie? Mhm. Dlaczego na przykład, z czego wynika to, że jest jakiś budżet na szkolenia, z czego wynikają różne rzeczy. Także takie rzeczy pokazujemy, dzielimy się tym. Myślę, że nawet niektóre rzeczy pokazywaliśmy, te dane finansowe gdzieś tam w przeszłości, nawet aż za dużo. I wydaje mi się, że wielu osób to nie interesuje, bo ich tak to nie dotyczy. Ale staramy się pokazywać, wiesz, kontekst też jakiejś decyzji w oparciu mm, o to, na co ma wpływ, nie? I wtedy te dane finansowe są istotne, żeby pokazać, nie? Mhm. I jest tak, że właśnie oczekujecie trochę przy zatrudnianiu ludzi takiego trochę mindsetu przedsiębiorczego, żeby oni to rozumieli, czy akurat specjaliści na przykład są od tego odcięci i oni absolutnie nie muszą się nawet tym interesować? Myślę, że nie muszą się tym interesować, Mhm. bo wiesz, oni no nie pracują na tym, to nie ma jakby wpływu, oni mają gdzie indziej ten poziom specjalizacji i kontrybucji do organizacji. Myślę, że co jest ważne, że to taki lead team, żeby to rozumiał, co to jest PNL i mniej więcej co tam jest w środku. No, my jakby wypracowaliśmy sobie jakiś ten system i pokazaliśmy temu naszemu zespołowi, ale nie zatrudnialiśmy nikogo i na zasadzie rozmawialiśmy, hej, a co to jest EBITDA, co to jest EBIT, nie? Jakby Mhm. wiesz, to jakby tego jesteś w stanie się bardzo szybko nauczyć, nie potrzebujesz tam jakiejś nie wiadomo jakiej wiedzy, nie? Mhm. Okej. A co w takim razie zmieniło, co musiało się zmienić, żebyście z kilkunastu osób przeskalowali się dalej? Bo z tego co wiem, to jest taki moment, są takie, nawet w branży software house'ów, są takie software house'y, które niektórzy na nie patrzą, właściciele większych software house'ów i mówią, a no z tym podejściem to nie przeskalujecie się dalej, tak? Więc jakby coś musi się zmienić, coś musi kliknąć, bo jest bardzo dużo takich firm, które mają naście osób, a nie mogą przejść wyżej. I pytanie, czy u was też tak było? Czy może nie i po prostu płynnie do tego przeszliście i czy musiał wam się zmienić mindset w tym momencie? Wiesz co, u nas ten taki wzrost, ten growth był bardzo szybki i my tak nawet trochę nie planowaliśmy i to nie było nigdy takim celem per se, że wiesz, że my teraz musimy rosnąć 100% rok do roku, nie? Mhm. Kiedyś to tam było Czyli to się stało przez przypadek. to było trochę tak, że my mówiliśmy, robimy dobrą robotę i tym outcome'em będzie wzrost.
że ludzie się polecą, że klienci się polecą, e, że ten biznes będzie się przez to kręcił, jeżeli będziemy podejmować dobre decyzje i ciężko, sensownie pracować. Myślę, że co nam pomogło, to to, że mieliśmy to ego zawsze w kieszeni, słuchaliśmy też trochę innych i to, co oni mają do powiedzenia, jakie oni błędy popełniali i to bardzo analizowaliśmy. Jeżeli miałbym powiedzieć, jak tak czasem się, jeżeli chodzi o te software house'y, jak się spotkam i z kimś porozmawiam, czemu ktoś nie rośnie, to myślę, że jednym z głównych problemów może być dobra sprzedaż i marketing, że tego po prostu nie ma, że gdzieś są jacyś klienci z polecenia, ale nie ma wokół tego procesów, proaktywnie się o to nie starają. Wszyscy founderzy są na przykład techniczni, i gdzieś to nie idzie. No znam takie firmy, gdzie są też techniczni founderzy, ale biznes napędzany jest, nie wiem, przez open source, tak? Jakby, bo są fenomenalni jakby w tych kontrybucjach, w budowaniu jakichś nowych rzeczy i to sprowadza klientów, bo klienci chcą ich zatrudnić jako ekspertów, ale to są, wiesz, przykłady na jednej ręce, nie? Jakby... Okej, czyli myślisz, że głównym takim blokerem przy takiej wielkości może być właśnie brak sprzedaży i marketingu. Z drugiej strony słyszy się o takich firmach, które i sam znam takie przykłady firm, które mają po 100 osób i nie mają działu praktycznie sprzedaży. I istnieją takie firmy. To ciekawe, no tylko, że one też są specyficzne, bo one też nie sprzedają do Polski w ogóle. To też w ogóle, może to jest klucz. Nie, i przykłady na jednej ręce, bo wiesz, jakby oni są wybitnymi specjalistami, zrobili coś fajnego, co przyciąga uwagę, co ściąga, wiesz, wiele oczy z zagranicy. No i to wtedy nie jest takie... I ja też znam takie firmy i to jest super, ale moim zdaniem, jeśli chcesz long term budować jakby większą firmę ze strukturami albo firmę ze strukturami, gdzie ty jako founder nie jesteś obciążony sprzedażą, delivery, finansami, wiesz, i nie chcesz pracować po 12 godzin dziennie przez następne 10 lat, no to wydaje mi się, że to nie jest rozwiązanie sustainable. To jest sustainable przez jakiś czas, nie? I do 100 osób super. Mnie też się wydawało, że wiesz, po co nam delivery managerowie albo project managerowie na projektach? Przecież mieliśmy jednego przy 50 osobach. A jak sobie teraz pomyślę, no wiesz, lubię jechać na wakacje, jak ktoś do mnie nie dzwoni. Tak. No. Okej, czyli ta struktura jest potrzebna. W sensie myślisz, że ten dział, te działy, ustrukturyzowanie tej firmy jest potrzebne po to, żeby rzeczywiście mieć taki spokój, tak? Żeby mieć normalne życie, no. No tak, większość rzeczywiście przedsiębiorców, którzy mają takie mniejsze w tej branży akurat firmy typu 30 osób, no to raczej nie ma życia, nie? Tak jak mówisz. Oni żyją tą firmą, ale to ja sobie tego nie wyobrażam. To nie jest sustainable setup, nie? Ktoś będzie chory, ktoś pójdzie na L4, no wypalisz się, wypalenie, depresja, no jakby jest wypadek, nie? No i co? I firma się zawala bez ciebie, nie? No, jakby wszystko jest na tobie. A miałeś takie momenty, że było tak trudno, że czułeś, że to jest, że przychodzi jakieś wypalenie, czy to było jakieś, czy ominął cię ten temat? Ciężko mi to zdiagnozować, ale moim zdaniem z 3-4 razy miałem takie wypalenie, nie? Co trwało po kilka miesięcy. Okej, no to długo. A możesz powiedzieć, jeżeli w ogóle chcesz o tym gadać, jasne. możesz powiedzieć, jak to się przejawiało w ogóle i dlaczego to wypalenie i jak sobie z tym poradziłeś? Wiesz co, wydaje mi się, że takim pierwsze wypalenie, pamiętam, miałem wtedy, kiedy po paru pierwszych latach cały czas robiłem to samo. W sensie, wiesz, rozmawiałem z klientami, sprzedawałem projekty. I jakby robiłem tego naprawdę dużo i już czułem, że wiesz, nie mam do tego takiej energii, uśmiechu, radości z rozmowy z tymi klientami, bo po prostu tego było za dużo, już byłem tym znudzony. A wiesz, jako przedsiębiorca, no jakby lubisz, jak coś się zmienia i dzieje, nie? Nowe bodźce. I to było moje takie pierwsze to było takie moje pierwsze wypalenie.
E, Dzisiaj, wiesz, jak już tam muszę gadać z klientami, albo gadam nawet, to nie jest dla mnie problem. Ale wtedy po prostu to było moje główne zadanie i tego było za dużo. I to było pierwszy raz. I co się wtedy stało, że... Zatrudniłem osobę do sprzedaży. To Okej. dało mi takiego kopa, że hej, no muszę kogoś zatrudnić, że to nie jest sustainable, bo wiesz, ja się zaraz wypalę, wykończę, wiesz. Tylko ja mam w sobie taką silną misję działania, wiesz, że mam wpływ na tyle osób i nie mogę odpuszczać, nie? To jest tak jak ja w sporcie jestem w tym słaby, ale w sporcie to można porównać do tego, że biegniesz maraton i ja w sporcie, jak mi się nie chce biegnąć maratonu, to po 20 kilometrach zejdę i powiem, że nie chcę tego robić, nie? Mhm. Ale jeśli chodzi o pracę, to wiesz, przebiegnę 43 kilometry. Okej. I dobiegniesz. Nie dobiegnę. Mnie naprowadza na taki mindset właśnie rozwojowy i podobno jest tak, że rzeczywiście ludzie, którzy mają taki mindset, że cały czas chcą się rozwijać, chowają gdzieś właśnie to ego do kieszeni, no bo mamy dwa rodzaje ludzi w uproszczeniu. Ci, którzy wierzą w rozwój, w zmianę i ci, którzy wierzą w stałość, tak? Mam wrażenie, że ty jesteś pośród tych ludzi, którzy wierzą w zmienność, no bo ci, którzy wierzą w stałość, praktycznie większość swojej energii pożytkują na to, żeby bronić swojego ego i wtedy przez to się nie rozwijają, tak? I rzeczywiście są spore badania na ten temat, że nawet właśnie w takich momentach wypalenia, depresji i tak dalej, ci ludzie, którzy są nastawieni na zmianę, na zmienność, dużo lepiej sobie radzą właśnie w takich warunkach, czyli dokładnie biegną maraton, mimo tego, że boli. Nie? I zauważam takie wzorce, że rzeczywiście coś takiego jest w większości przedsiębiorców, że mogą, tak? I idą dalej. Fajnie, że o tym powiedziałeś. Okej, i mówisz, że było tych momentów więcej. Czy kolejne też mniej więcej z tego samego wynikały? Nie, każdy był trochę inny. Mhm. Teraz w większości nie pamiętam, ale ja mam taką przypadłość i co mi bardzo pomogło, to poszedłem do psychoterapeuty, to chyba było z 2 lata temu. Mhm. Kurczę, to było mega. Pamiętam, że mi to żona ogarnęła i to było niesamowite, bo to była taka psychoterapeutka, która wiesz, jakby pracowała w tym gabinecie, nie prowadziła nigdy biznesu, była humanistką. Ja jej wytłumaczyłem, jak działa ten biznes, jakie mam problemy. I ona, wiesz, zaczęła mi dawać takie odpowiedzi, że miałem takie wow, nie? Na zasadzie, jak wiesz, jak pani to tam tak skumała. I ja mam taką przypadłość, że że mam poczucie, że muszę wszystko wiedzieć, nie? Mhm. Ale nie tam, że dopytać, mikromenadżować, tylko, że jeśli ktoś ma jakiś problem, albo ja widzę jakiś problem, to ja mam mindset, że kto jak nie ja to zawsze rozwiążę, nie? Nawet jak tego nie potrafię, to nauczę się w weekend i to zrobię, nie? Bo zawsze do tej pory miałem tak, że nie ma czegoś, czego ja nie jestem w stanie zrobić dzisiaj zrobić, bo jestem w tym naprawdę dobry, nie? No i ona właśnie mi wytłumaczyła, żebym dał sobie poczucie, wiesz, na to, że mogę czegoś nie wiedzieć. I to mi otworzyło tak głowę i w sumie pomyślałem, no w sumie faktycznie, może mam prawo do tego, żeby czegoś nie wiedzieć. Mhm. I wydaje mi się, że taki psychoterapeuta to jest super sprawa, żeby gdzieś tam sobie w głowie odblokować pewne rzeczy, te nasze jakieś takie, wiesz, albo ona trochę pokaże inny punkt widzenia, jak to też widać z zewnątrz. I to było dla mnie bardzo, bardzo pomocne. Na zasadzie, wiesz, byłem na 5 sesjach, powiedzmy. Mhm. Super, że o tym mówisz w ogóle, bo z Rafałem Pluteckim mieliśmy tutaj rozmowę i z niej moim zdaniem wybrzmiała jedna taka rzecz, że przedsiębiorca na pewnym etapie po prostu jego obowiązkiem jest pójście na terapię i posiadanie psychologa. I że absolutnie on nie ma żadnych wątpliwości, że to jest po prostu obowiązek każdego przedsiębiorcy i bez tego on by nie dał rady w ogóle. I coraz więcej widzę takich opinii i tak jak mówisz, takie proste rzeczy, z którymi
psycholog rzeczywiście powie, jak sobie radzić. Mam znajomego, który ma firmę i mówi, że wszyscy founderzy są na terapii i to jest To wpisane, raczej. i to jest wpisane w ich w ogóle jakby proces firmy. Wiesz, chroniczny stres, nie? To po prostu jest, wbrew pozorom, to jest tak niezdrowe środowisko, w jakim egzystujemy jako przedsiębiorcy, ale tego na zewnątrz nie widać, nie? Widzisz te sukcesy, nagłówki i tak dalej, Na LinkedInie ale głównie. a na LinkedInie to w ogóle jest taki bullshit, nie? No. Ale każdy wewnątrz jest tak zestresowany, zeschizowany, przechodzi milion problemów, nie? Mhm. Jakby to jest, dlatego mówię, że żeby być przedsiębiorcą, musisz być trochę masochistą, bo wyniszczasz swoje zdrowie, wyniszczasz swoje, wiesz, ciało, mózg, niejednokrotnie są terapie, używki, wiesz, no hardcore, nie? Tak, no. Dlatego musisz naprawdę lubić. To tak jak zawodowi sportowcy. Mhm. Jesteś od tego trochę uzależniony, nie? No, dosłownie. Okej, ty masz coś takiego, że jesteś uzależniony od wyzwań, że w momencie, w którym zaczyna się właśnie spokój, tak jak mówiliśmy o tym War CEO i przedsiębiorca na spokojne czasy, jak ty byś siebie określił? Wiesz co, no ja lubię chaos, lubię jak coś się zmienia, ale też z wiekiem, teraz wiesz, jak mam rodzinę, mam dziecko, to też lubię mieć czasem, wiesz, trochę spokoju. E, Szukasz na siłę, na przykład, jak już rozwiążecie większość problemów? Bo z Frankiem taką mieliśmy dyskusję. On mówi, że po prostu musi zawsze mieć problemy, tak? W sensie, jak znajdzie rozwiązanie, to szuka następnego. W sensie, że najlepiej egzystuje wtedy. to wiesz, tam mamy coś takiego i to też jest moim zdaniem mentalny problem, bo ja z moim wspólnikiem, ale też w teamie leadershipowym też nasi liderzy też widzę takie coś, e, że my ciągle no dokładnie, jak coś zrobisz i coś działa dobrze, to nie mówisz świetna robota, super to zrobiłeś, fajnie, że nam się udało, celebrujmy to, wypijmy kieliszek szampana, tylko mówisz, no dobra, ale teraz trzeba naprawić to i to, nie? I jakby to jest jakby wyścig bez końca, nie? Nigdy nie ma mety. I czasem trzeba po prostu, wiesz, trochę wyluzować. Tego też się uczę, ale lubię mieć wyzwania nawet poza pracą, jakby szukać czegoś, ale niekoniecznie, żeby rywalizować. Nie, jakby taka rywalizacja, tak jak ci powiedziałem, rywalizacja sportowa, jak mi się nie chce jechać na tym rowerze, to zawracam. Nie? Okej. To mam okej. tylko tak w pracy. Aha, okej, dobra. No właśnie są różne osobowości i z tego, co mówią różne teorie, to różne zestawy umiejętności i osobowości są potrzebne na różnych etapach firmy, tak? No bo Tak. founder, który zakłada firmę, powinien być wizjonerem, wariatem i tak dalej, no ale po jakimś czasie powinien umieć to uporządkować. Jak Tak. to było u was, jeżeli chodzi o ten aspekt? Wiesz co, wydaje mi się, i to też dotyczy wielu founderów i ja to zauważyłem po sobie. Jakby ja miałem duże takie aspiracje kiedyś, jak robiłem te startupy, żeby być CEO, nie? Mhm. Że zawsze chyba mi to kiedyś imponowało i jakby też jestem nie najgorszy jako lider, tak mi się wydaje, no bo parę tych projektów gdzieś tam poprowadziłem i w miarę to poszło. Natomiast po czasie ja sobie zdałem sprawę, że jakby na czym polega ta robota i że ja nie mam jakby do tego takich turbo predyspozycji. W sensie, wiesz, ja mam małą cierpliwość, muszę widzieć szybko efekty pracy. Wydaje mi się, że nie mam tyle cierpliwości do ludzi, że jakby ja lubię pracować tylko z A-playerami, nie? Jakby masz A, B i C playerów. Nie wiem, czy znasz ten koncept. Ale No, możesz go przytoczyć, bo Okej. to jest ciekawy koncept. no i jakby każda firma ma A, B i C playerów, nie? A-playerzy to są tacy, którzy idealnie pasują do roli, są proaktywni, dużo wnoszą. Jakby do takich osób przychodzisz z problemem i zapominasz, nie? I jakby wszystko się zgadza. B-playerzy to są tacy, którzy no może niekoniecznie są w dobrej roli, mają potencjał, jeszcze nie wiesz, czy wiesz,
Są okej, są poprawni, dowożą swoją robotę, ale jak przychodzisz z problemem, to musisz dać na przykład więcej kontekstu. Czasem się udaje, czasem się nie udaje. I C-playerzy to są takie osoby, które ani nie pasują do pozycji, do której zostali na przykład zatrudnieni, i osoby, które nie dowożą. Jakby wiesz, dajesz kontekst, dajesz zadania, jakby za każdym razem dzieje się coś źle. I to może wynikać z tego, że na przykład zatrudniłeś złą osobę na złą pozycję, albo może wynikać z tego, że jak tą osobę osadzisz na innej pozycji, to będzie zamiast C-playerem B-playerem, nie? Mhm. I ja uwielbiam osoby, z którymi pracuję, którzy są A-playerami, że ja przychodzę z problemem, coś konsultujemy, dogadujemy się, ale wiem, że wiesz, że ta osoba bierze odpowiedzialność i jakby ja mogę zapomnieć o tej działce, nie? Także wydaje mi się, jako CEO musisz być bardzo dobry w komunikacji i komunikacji do bardzo dużej grupy ludzi, która jest bardzo zróżnicowana i to jest wyjątkowo trudne. Mhm. I myślę, że mój wspólnik jest w tym o wiele lepszy niż ja. I to nie była wiedza wrodzona, tylko on się tego po prostu przez lata nauczył. On był zupełnie inną osobą, pamiętam, wiesz, kiedyś, a dzisiaj, że tego da się nauczyć. Tylko nie masz tej odpowiedzi niestety na początku drogi, nie? Jak gdzieś Mhm. chodzisz z kimś w kolaborację. Okej, czyli jesteś tego zdania, że rzeczywiście nawet takich rzeczy da się nauczyć, tak? No bo ja spotkałem się też u niektórych osób z taką teorią, że biznesu nie da się nauczyć. To znaczy większość osób, founderów, których znam, twierdzi odwrotnie, tak? I że to jest normalna umiejętność, taka jak zaparzenie kawy czy nauka gry w piłkę nożną, tak? Ale rozumiem, że ty masz właśnie podejście, że nawet tych miękkich rzeczy związanych właśnie z tą komunikacją i tak dalej, tak jak mówisz, można latami wypracować, tak? Tak, to się w zupełności zgadzam. Ja jestem zdaniem w ogóle, że wszystkiego można się nauczyć. I ja zarówno jakby poza pracą, Ja podobnie. jak wiesz, ktoś mnie challenge'uje, że nie umie śpiewać, no to idę na lekcję, nauczę się śpiewać i pokazuję. Mhm. I jakby dużo rzeczy takich robiłem. Tak, i niektórzy twierdzą, że trzeba uwielbiam. mieć super słuch muzyczny, nie? Żeby No właśnie. śpiewać. Ja Wiesz, też w to nie wierzę. Ale ja też to nie wierzę, bo mi tak nauczycielka powiedziała, a potem wiesz, nauczyłem się grać na gitarze ze słuchu i wiesz, robić muzę, grać na jakby inny temat, ale to jest jeden aspekt, ale jeśli chodzi o firmę i organizację, na pewno tego wszystkiego da się nauczyć, tylko trzeba mieć otwartą głowę i wiesz, widzieć, gdzie ma się swoje predyspozycje trochę, nie? No bo czasem można się nie wpazować, albo coś sprawia ci bardzo duży ból. A jeśli chodzi o młodych founderów albo founderów, którzy zaczynają, właśnie problem polega na tym, że nikt z nas nie wie, na czym polega rola CEO, CTO i inne tam C coś tam, nie? Tak, niestety Nikt nie tego ma wie. czegoś takiego jak szkoła przedsiębiorców. To znaczy, niby są, ale no umówmy się, wszystkie z nich to jest bullshit, tak? No tak, no bo problem jest taki, że jakby tych książek o budowaniu biznesów i od founderów jest miliard, nie? I w każdej piszą praktycznie te same rzeczy, a my i tak dalej popełniamy te same błędy i dopiero po roku czy po 2 kumasz, okej, to teraz wiem, co ten koleś miał na myśli pisząc tą książkę. Tak. Tylko musisz tego doświadczyć. Dokładnie. No i dlatego między innymi zdecydowałem się na takie dłuższe rozmowy, bo tylko w nich można dojść trochę mocniej, tak? No wiadomo, że nie przeżyje się za kogoś tego wszystkiego. Okej, pracujecie jakoś nad kulturą organizacyjną, żeby mieć praktycznie tylko tych A-playerów i jak to jest w ogóle właśnie z ludźmi? Jak sobie z tym radzicie? Czy dobieracie ich, czy kształcicie ich, czy wolicie właśnie bardziej ich wychować, czy szukacie super dobranych do waszej kultury? Wiesz to wydaje mi się, że najlepsze osoby, no to na pewno są takie, gdzie awansują to from within, czy jak wejdzie do organizacji, to awansujesz. W naszym przypadku to się zbyt często nie udało zrobić i często musieliśmy szukać na zewnątrz, ale to też wynika z wielkości firmy. To znaczy, wiesz, pewne role robisz nowe i wtedy zatrudniasz i trochę szukasz na zewnątrz, rozmawiasz, zbierasz feedbacki, jak to najlepiej zrobić.
No i testujesz, nie? Jakby musisz podjąć to ryzyko, zobaczyć, co się wydarzy, i wtedy jesteś mądrzejszy. I czasem się udaje, czasem się nie udaje. I nie ma na to jakiejś tam złotej Mhm. recepty. Bo to bardzo mądre, co mówisz, że szukacie też na zewnątrz, bo często takie przynajmniej przekonanie jest, że rzeczywiście, nie wiem, na przykład awansujmy człowieka z wewnątrz, czy, nie wiem, programistę na team lidera, tak? I tracisz świetnego programistę i zyskujesz kiepskiego menadżera, tak? Więc jakby to wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo mądre szukanie trochę, no czasem tego na zewnątrz do nowych ról. A jeżeli chodzi o tą kulturę, czy wy macie w ogóle takie wzorce osób, które do was pasują i ja jacy chcielibyście, żeby oni byli, jeżeli chodzi o dobranie ich pod kątem po prostu czystej takiej psychologii, predyspozycji, podejścia? E, Pewnie mogę coś namieszać, jakby ktoś, wiesz, z wewnątrz albo mój wspólnik to słyszał, to powie, że gadam jakieś głupoty, ale jakby tak z pragmatycznego punktu widzenia, to jak ja sobie stawiam nas versus konkurencja, nie? To tą kulturę już nawet widać, jak wchodzisz do biura, nie? U Mhm. nas jest tak, że w biurze na podłodze jest płyta OSB. Jest hakersko zrobione, jakby jak robiliśmy to, to patrzyliśmy, chcemy mieć też inaczej niż inni, a nie chcemy wydawać pieniędzy na jakieś wodotryski. To było wtedy tańsze. No dzisiaj SB jest o wiele No droższe tak. niż tam 6 lat temu, ale wiesz, wtedy to było tańsze i dawało taki klimat, że nawet tablice na ścianach i tam uchwyty na flamastry, bo wszędzie mamy tablice do pisania. To też Mhm. jest jakby taki aspekt, też jest tam z OSB obudowane. Albo taki największy stół tam, wiesz, gdzie były duże imprezy, taki mamy do spotkań firmowych, to też mamy zrobione, wiesz, z rurek tam z kastoramy pomalowane i na to płyta OSB. Mhm. To trochę oddaje klimat tej kultury, gdzie u nas jakby po pierwsze jakby lubimy hakować, lubimy kombinować, czyli uważam to, w czym jakby my jako Polacy i polscy inżynierowie są wybitni na świecie, jakby top, wiesz, top of the top. I z tym się też zderzyłem, porównując inżynierów w Niemczech, jak tam mieszkałem i tutaj. To jest, moim zdaniem, my jesteśmy top level, nie? I na to się miło patrzy i to jakby to oddaje tą kulturę hakowania, radzenia sobie z problemami, że wszystko da się rozwiązać. Gdzieś tam ta proaktywność albo ownership, no ale o tym mówią wszyscy, każdy do tego podąża i dąży, nie? Gdzieś takie zrozumienie tych aspektów biznesowych klienta jest bardzo istotne. Też staramy się o tym mówić i przekazywać, że wiesz, no nie chodzi o to, żeby zrobić jakiś feature do aplikacji, tylko dowiedzieć się, po co ten feature się robi i może tego feature'a w ogóle nie trzeba robić, a może można dokonać gdzie indziej tej zmiany, nie? I to jest bardzo trudne na poziomie organizacji, bo właśnie to sprowadza się do tej komunikacji, nie? Że musisz coś komunikować wielokrotnie, nawet jeśli wydaje ci się, że zakomunikowałeś to, że ludzie pamiętają, to nie pamiętają. Ty jeszcze to ubierzesz w jakieś mądre, piękne słowa, a wiesz, ktoś jest zmęczony i nie chce mu się tego dnia słuchać i do niego nie trafia. Dlatego ten przekaz musi być bardzo charyzmatyczny. Czyli taki trochę marketing wewnętrzny właśnie. Tak. No, dobrze Robienia. powiedziane. Tak, 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 tak. marketing wewnętrzny. Bo tak trochę to postrzegam, bo wszyscy, którzy mówią o employer brandingu, to mówią, że no my w firmie robimy to, nie wiem, wszędzie wiszą jakieś plakaty z hasłami, tak? Ludzie co tydzień są atakowani tymi przypominajkami, kim my jesteśmy, żeby jakby wzbudzić taką, nie wiem, wspólną tożsamość, takiego wspólnego poczucia celu, nie? Dokąd zmierzamy. I tego typu rzeczy, no tak jak mówisz, no, trudno się trudno się to tworzy, tak? No bo rzeczywiście dzisiaj ludzie potrzebują chyba czegoś więcej niż tylko kasy, nie? Czasy się zmieniły. Oj tak, nie? Już jakby ta piramida Masłowa, jakby stać nas na jedzenie, stać na wakacje, na iPhone'a, no to wiesz,
Każdy Tak. chce coś więcej. Jest bardzo dużo takich badań, że dzisiaj ludzie potrafią, sporo ludzi deklaruje dzisiaj, że odeszłoby z pracy, nawet nie mając innej alternatywnej nagranej, więc to nieutożsamianie się z firmą. No właśnie, ten temat. Jakby, jak wygląda u was rotacja? Czy ludzie rotują często? Jak wygląda u was cała ta część rekrutacyjna? Mhm. To jeżeli chodzi o rotację, to ona teraz jest na stosunkowo wysokim poziomie, albo w ostatnich latach, jeden, drugi rok była w stosunkowo wysokim poziomie, a wynikało to z tego, że po prostu był ogromny demand na programistów. Ogromny, więc nieracjonalny. I wiesz, dużo firm po prostu rekrutowało z innych, jakby zachęcało i bardzo trudno było utrzymać pracowników. Także ta kultura to na pewno jest coś, co trzyma. I to jest jedno. Dwa, taka moja też lekcja z przeszłości, czego się nauczyłem też od starszych kolegów z większymi firmami. Pierwsze 4 lata naszej działalności to była, powiedzmy, to jest taka firma rodzinna, nie? Do tych 40-50 osób. Każdy każdego zna, pijemy razem browary, wiesz, wszystko jest super, jakby znamy się po imieniu, każdy, wiesz, zna każdego historię życiową, w cudzysłowie. E, ale wiesz, jak ta firma rośnie i zmienia się, to nie jesteś w stanie mieć takiej przynależności z każdą osobą, nie? I wydaje mi się, że to są też... No tak, z setką ludzi, no Nie jesteś, nie? I u nas było tak, że przez pierwsze 4 lata, jak ktoś nam mówił o Czernie, ja mówimy, jaki Czerny? Jakby 2 osoby odeszły w tym roku, jedna z nich wróciła, jakby wiesz, u nas nic takiego nie ma. A nam mówili, poczekajcie, nie? I to jest tak, że ta firma zaczęła się zmieniać, zaczęła rosnąć. Było 10, 20, 40, 50, 70 osób, nie? I nagle, wiesz, te osoby, które były od początku, zaczynają odchodzić. No bo ktoś już był z nami 4 lata. I ten czern jest naturalny i jest wręcz zdrowy w wielu wypadkach, że to nie jest rozwiązanie sustainable, bo to jest tak, że ta firma się zmienia, ty się zmieniasz i jakby niektórym osobom ta kultura nie pasuje im wzrost. Nagle zaczynasz słyszeć, że o Jezu, tyle procesów, robimy takie procesy, to już staje się korporacja. No dobra, ale jak tego nie ma, nie jesteś w stanie, wiesz, ale z drugiej strony ktoś mówi, no dobra, ale czemu tak mało na szkolenia, nie? No ale jak chcemy więcej na szkolenia mieć pieniędzy, to musimy gdzieś tam urosnąć. A żeby urosnąć, to musimy to bardziej trzymać w ryzach i mieć procesy. I to jest trochę tak, że niektóre osoby rosną z tą organizacją i to rozumieją, im to pasuje im ten wzrost, bo też się czegoś nowego uczą, widzą zmiany, widzą potencjał na siebie, że mogą coś robić, a niektóre osoby odchodzą, bo mówią na przykład, to już nie jest ta firma, co na początku, albo to nie jest ta firma, co rok temu. I to też jest... to jest okej, nie? To jest okej. I to jest taki koncept, wiesz, nawet naukowo gdzieś tam jest to pokazane, że to tak działa, że są różne rodzaje firmy i niektóre osoby się w tym sprawdzają, niektóre nie. A tym bardziej jak ktoś jest po studiach, nie wie czego chce, to wiesz, w ogóle ten czern jest wysoki takich osób, bo to oni sami nie wiedzą czego chcą dosyć często i sprawdzają pewne rozwiązania. I ten czern jest okej, ale on bardzo boli, nie? Ja pamiętam, jak my przeżywaliśmy, jak te osoby, wiesz, odchodziły, jak, wiesz, do tej pory to jest ciężkie. I zawsze mamy takie pytanie, czy walczyłbym o tą osobę, nie? Jeśli pytanie jest tak, no to wiesz, jakby gadasz, rozmawiasz, co możemy zrobić, jak możemy zrobić i staramy się znaleźć tej osobie miejsce, ale nie zawsze się to udaje. No jakby prowadzenie firmy to jest jednak sztuka kompromisu jakiegoś tam, nie? Okej, a czy w ogóle jak zwalniacie? No bo zakładam, że były takie momenty w ogóle w historii firmy i z jakich powodów zwalniacie ludzi? Tak, były, są i będą, wiesz, jakby... No bo tak, bo jest tak, to znaczy, dlaczego zadałem takie pytanie? No bo jest No. taki trochę obraz, że firmy walczą o programistów. Nie, dzisiaj już nie.
Jeśli wiesz, o tych najlepszych zawsze walczą i Mhm. będą walczyć, nie? Ale o tych... Ale rynek się trochę zmienił i Tak. zmieniło się to. Chodzi mi o to, nie chcę tu w ogóle umniejszać ludziom, ale no jednak trochę pracownicy w IT, mam wrażenie, że się rozwydrzyli przez to, że rzeczywiście były prowadzone pewne licytacje o nich, tak? Tak jak mówisz, no praktycznie przy zmianie pracy 5 razy w ciągu tam kilku lat można było naprawdę skoczyć finansowo bardzo wysoko, tak? Tak, wydaje mi się, że jak to mówią, don't hate the player, hate the game, nie? Że to trochę było tak, że ja z jednej strony jakby ich rozumiem, zmieniali tak, bo mieli taką możliwość i jakby mogli bardzo wysoko, szybko szybować. Tylko ja zawsze patrzę long term. Dla mnie, wiesz, jak ja widzę osobę, współpracownika, foundera, whatever, z kim miałbym wejść w deala i jak widzę, że ktoś 5 razy zmienił robotę w przeciągu 3 lat, to dla mnie to jest, wiesz, no go. Dla mnie to jest gość spalony jakby teraz i za 7 lat, jak będzie chciał robić biznes, to wydaje mi się, że coś tam jest nie tak, coś mi tam śmierdzi, nie? Mhm. I jakby bardzo ostrożnie bym na to patrzył. Natomiast jeśli chodzi o zwalnianie osób, to wydaje mi się, że to są dosyć takie standardowe powody. Pierwsze, no to wiesz, niedopasowanie do stanowiska. Nie? Na zasadzie zrekrutowaliśmy tą osobę, ale najwidoczniej podczas tej rozmowy nie poznaliśmy się dość dobrze. Albo ktoś, wiesz, nas sprzedawał nam czegoś, co to nie zrobi, a tego nie dowozi. No po prostu, wiesz, no jakoś za słabo nie wychwyciliśmy tego i ktoś nie dowozi swojej roboty. Mhm. Naturalne. A jakbyś ocenił, w większości przypadków to jest niedopasowanie właśnie do firmy, jeżeli chodzi o kulturę, czy jednak brak umiejętności? Bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że kultura będzie numer 1 jednak. Mhm. Okej. Bo pamiętam, jak sam rekrutowałem osoby, to dla mnie zawsze numer 1 była kultura. Jeśli tej kultury nie ma, to na pewno się nie dogadamy, nie? Mhm. Jakby no, miałem taką jedną historię. Zatrudniliśmy handlowca, Amerykanina, ale nie wiem, Mhm. czy już ci o tym nie Tak. opowiadałem. Bo ostatnio właśnie o tym Tak. rozmawialiśmy, tak, że on był Tak. totalnie właśnie niedopasowany kulturowo i właśnie o to trochę mi chodzi, tak? I rzeczywiście w większości wypadków, tak jak rozmawiam z przedsiębiorcami, to bardziej zaznaczają tą kulturę, tak? A Tak. intuicyjnie by się wydawało, że nie, że to chodzi o robienie, dowożenie i tyle, ale no nie, no bo rzeczywiście taka osoba ze złą kulturą psuje ci team, nie? Tak. No, o tym właśnie rozmawialiśmy Tak. ostatnio. Spoko. Dobra, jakie są plany dalej i jak chcecie dalej rosnąć, tak? Wiemy, że ten rok jest specyficzny i pewnie nie uda się tak szybko rosnąć, chociaż akurat w waszym przypadku, no to rzeczywiście ci zagraniczni klienci, jest to dużo lepsza sytuacja niż wielu polskich firm. Jak chcecie rosnąć? I czy, tak jak mówiłeś, to czy w ogóle o tym myślicie, czy cały czas to ma być wynikowa tego, że robicie dobrą robotę? Wiesz co, im bardziej na tych danych pracujemy, tym więcej musisz przykładać do tego ten wzrost, bo wtedy da się osiągać pewne rzeczy, da się mieć budżety szkoleniowe, wiesz, to jest wręcz nieodzowne. Natomiast jakby na to tak pragmatycznie patrzę, no jakby w tym roku patrzymy, że jest gorzej, nie? Jakby jest ciężko. No nie mamy jakby chorych oczekiwań i wiesz, wkurzamy się, no dobra, no to teraz jakby musicie generować biznes, mimo że jakby nikt nie generuje biznesu, to wygenerujcie, bo musimy wygenerować wzrost. Nie, no jakby wiesz, zmieniliśmy te cele i patrzymy trochę racjonalnie, no jakby cały rynek ma ciężko, wszędzie jest ciężko, to nie jest czas o, wiesz, myśleniu, jaki wzrost wygenerujemy, tylko na zasadzie, czy się nie skurczymy, albo czy, wiesz, zachowamy w miarę zdrowy poziom zysku, nie? Znaczy wzrost mam na myśli czasem
czasem wzrost to nie jest zwiększenie przychodów, na przykład dla mnie w rozumieniu, tylko czasem wzrostem może być, i to chyba nawet Szymon Negacz powiedział, że wzrostem firmy może być na przykład uporządkowanie jakiejś części firmy, czy procesów, czy czegoś, tak? Można wykorzystać też ten moment pewnie rynkowy. No wiesz co, mi się wydaje, że my to na bieżąco robimy i chyba nawet w ogóle tego nie traktujemy jako wzrost, tylko jakby coś, co musi się dziać, jeśli wiesz, zmienia się ilość osób w firmie, nie? Musisz dostosować pewne działania. Ale to tak jak ci powiedziałem, no może my w dużej mierze też umniejszamy temu, co robimy i jak robimy i wiesz, nie krzyczymy, jacy to jesteśmy zajebiści, tylko na zasadzie hej, no jakby zmieniła się ilość osób, dobra, no to ten proces nie jest efektywny, czy tam mechanizm działania, to trzeba to zmienić. Ale wydaje mi się, że nie rozpatrujemy czegoś takiego, wiesz, że to jest sukces, że coś tam... ale też deprecjonujemy może tą wartość. Nie? No, skromność, tak? To No, jest chyba może. wpisane u was w DNA firmy, z tego co widzę. Okej, dobra, a porozmawiajmy może trochę o tych klientach marketingu, sprzedaży, no bo za to jesteś odpowiedzialny. Weszliście, tak jak rozmawialiśmy o tym, trochę w ten content. Jak to widzisz dalej? W jaki sposób dzisiaj generujecie i macie plan na przyszłość, żeby generować sprzedaż? Wiesz co, myślę, że na pewno te działania, które były do tej pory, one są dobre, one gdzieś tam są fundamentem, tylko trzeba je rozszerzać. Tak jak rozmawialiśmy, powstają nowe rzeczy, jeśli chodzi o marketing, jeśli chodzi o ten inbound, nie? Czy są to webinary, czy są to podcasty i wywiady, to gdzieś tam to, wiesz, dodajemy do tej układanki. Czy jest tam bardziej ten social selling na LinkedInie, gdzie jesteś bardziej obecny. To jest na pewno coś, co rozszerzamy i chcemy rozszerzać. Myślę, że coś, co warto robić, im firma staje się większa i to, co robią po prostu większe firmy, to jest business development i budowanie jakichś tych relacji z potencjalnymi klientami i gdzieś budowanie tego nawet, wiesz, przez rok czy przez 2, czyli bardziej takie długoterminowe spojrzenie. My patrzymy, wiesz, długoterminowo i gdzieś tam staramy ruszyć się te procesy, ale że tak powiem, to nie jest żadne takie odkrycie, że wiesz, że mamy takiego asa w rękawie, że wiesz, robimy to w jakiś sposób i nagle jak to teraz zaaplikujesz do innej firmy, to będzie działać. Że to To też co jest kluczem w takim razie takiego wzrostu? Jak byś miał ocenić? Wydaje mi się, że jeśli ktoś zaczyna, to znaleźć tą silną stronę, w czym się jest naprawdę dobrym, nie? U nas to było od samego początku budowanie tego marketingu, contentu. Teraz jest on po prostu inny i bardziej rozbudowany, wiesz, więcej osób w tym uczestniczy, jest to bardziej kompleks. Wy robicie to przy okazji właśnie tego, że latacie na przykład po swoich klientach po świecie? To jeżeli chodzi o podcasty i wywiady, tak, nie? Ale obok tego mamy całą maszynę kontentową, kalendarz, wiesz, osoby, które się tym zajmują i to budują. I myślę, że jeszcze co u nas było drugą taką silną rzeczą, to no ja trochę posiedziałem za granicą, nie? Jakby rozmawiałem z różnymi founderami, jakby też robiłem startupy, poznałem ten network, sposób myślenia, interesowałem się startupami od zawsze, czy budowaniem jakichś takich digitalowych rzeczy, także gdzieś tam mam szeroką wiedzę i po prostu to gadanie z innymi ludźmi, czy ten account management, jak gdzieś gadam z tymi founderami, no jest dla mnie bardzo ciekawa, przy okazji przynosi biznes, w sensie... Czyli ten network, który jest związany jakby z poznawaniem nawet tego biznesu i tych mechanizmów i nauką, też przynosi biznes. Tak, ale nie powiedziałbym, że wiesz, że to jest ten sposób, bo na początku byłem zaskoczony, myślałem, no dobra, no posiedziałem parę lat, poznałem trochę startupów i naprawdę grubych, które mocno wyszczeliły i to mi przyniesie biznes. A tak naprawdę przez pierwsze tam 6 lat żadnego biznesu z tych znajomości nie wygenerowałem, tylko gdzieś tam może bardziej z nowych osób, które poznawałem. A gdzieś to przyszło powiedzmy po 6 latach, nie? Jakby jeden, drugi projekt. Czyli taki jednak to konstant. maraton. Maraton, no. Maraton. Ale jeśli miałbym powiedzieć dla innych przedsiębiorców, jakby mieli zaczynać generować ten pierwszy biznes,
to wydaje mi się, że trzeba znaleźć swoją gdzieś tam silną stronę. Mhm. Że I to jeżeli, przeważnie ma być nisza właśnie? tak, nisza to jest jakby powiedzmy jest produkt i jest sprzedaż tego produktu, nie? No to albo produkt jest tak dobry i powiedzmy sam się sprzedaje, że to wypuszczamy i to jest w takiej niszy, że tam nic nie trzeba robić, bo to od dawna to było potrzebne. e, Albo po prostu jesteśmy dobrzy w opakowywaniu w to sreberko i sprzedawanie tego produktu, że on nie jest jakby nie wiadomo jaki, ale nasz skill to jest powiedzmy jako dewelopera robimy super biblioteki, rozwiązania, które szerujemy gdzieś tam z ludźmi i to żre i ktoś nam zadaje pytania, hej, a możesz to u mnie implementować? Albo jesteśmy dobrzy w procesie sprzedaży i marketingu i wtedy nawet jeśli produkt jest średni, czy usługa jest średnia, to jesteśmy w stanie to sprzedać. Może też jest demand na rynku, nie? Mhm. Żeby poszukać takiej silnej strony, gdzie jakby versus konkurencja wydaje nam się, że jesteśmy w stanie to robić lepiej, albo ja jako osoba, wiesz. Mhm. Wy w ogóle oglądacie się na konkurencję, czy bo ja mam takie wrażenie, że jeżeli chodzi akurat o rynek startupów, to wszyscy ze sobą rozmawiają i to nie są takie Mhm. super bezpośrednie konkurencje, tylko rynek jest bardziej, tak powiedziałbym, że otwarty. Jeżeli chodzi o founderów, oni bardzo chętnie rozmawiają właśnie ze sobą i nie traktują się bezpośrednio jak konkurencja. Ale pytanie, czy ty śledzisz, obserwujesz właśnie jakieś konkurencje i z tego się uczysz, czy raczej staracie się znaleźć swój sposób na to? E, Wydaje mi się, że to też się tego nauczyłem, że to jest takie dojrzałe podejście, że jednak jeśli ta konkurencja jest, to masz z nimi kontakt i rozmawiasz, bo to jest wartość dla jednej i dla drugiej strony. To znaczy, dzięki temu, że znam trochę tych founderów, to jeżeli coś się dzieje, coś się zmienia na rynku, to jesteśmy w stanie ze sobą jakby porozmawiać i zobaczyć, hej, czy to u mnie tylko nie działa, czy to wiesz, u ciebie też tak jest, nie? Albo wiesz, jak coś zaczyna super działać, to wiesz, każdy ma jakiś swój taki secret sauce, to powiedzmy tego nie zdradza, ale mamy bardzo dobre relacje i porównałbym to właśnie w tym świecie startupowym i wydaje mi się, że no nie wiem, mamy takie otwarte głowy i znamy się tam z różnymi co-founderami, ze sobą rozmawiamy, mamy bardzo dobre relacje. Mhm. A z iloma, czy to jest też u ciebie kluczowe w biznesie, że masz właśnie relacje i czy jest tak, że też uczestniczysz jakoś mocno aktywnie w jakichś mastermindach związanych właśnie z rozwojem takiej myśli, nie? Nie, wiesz co, jakby gdzieś tam mam trochę tych founderów, co się poznałem na jakichś eventach i trzymamy kontakt, ale ja jestem taki słaby networkingowo, nie? Jakby nie chodzę na żadne eventy. Jak wróciłem do Polski, to też większości tych osób i startupów nie znałem, bo jakby to nie był mój rynek, który mnie też interesował. Także wiesz, nie jarałem się, kto tam jest teraz najgorętszym startupem. Teraz się bardziej w tym orientuję, no bo jednak poznałem więcej osób i jakoś mnie to, wiesz, po prostu nie omija i Mhm. coś więcej przeczytam. Znaczy bardziej mi chodzi o takie, wiesz, kontakty mentoringowe, typu, że nie wiem, masz grono 3 osób, które, wiesz, nie wiem, trochę większych, które w razie czego, jak chcesz nie zgadywać, Mhm. to po prostu się do nich zwracasz. Tak, to ja to robię. Ja jestem zwolennikiem outsourcowania analizy, czy Okej. wiesz, umiejętności na zasadzie jak czegoś nie wiem, jak coś zrobić, tak często mamy z moim wspólnikiem, nie? Jakby wiadomo, zderzamy ze sobą jakieś pomysły, no ale no dobra, ale to nie wiemy jak to zrobić. No i właśnie mój wspólnik mówi, a to weź tam zapytaj, wiesz, jednego, drugiego, trzeciego, bo tam znasz, nie? Mhm. No i jakby wiesz, ja piszę, zagaduję, mówię jaki mam problem i pytam się, co ty byś zrobił na moim miejscu.
Mhm. No i to jest genialne, no bo jakby, wiesz, dostajesz 3 opinie od osób mądrzejszych od siebie i Okej. na tej podstawie podejmujesz decyzję, tak? Mhm. Czyli to ja mam wrażenie, że u ciebie jest to naturalne od samego początku i Tak, cały tak, czas tak. i to cały czas jest, tak? Tak, 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 no. Okej. I się utrzymuje. Ale masz jakieś takie stałe grono, czy akurat dostosowujesz grono do problemu? Może tak? Tak, Bo myślę, wiesz, że że ktoś sobie poradził na przykład z tym problemem. myślę, że grono do problemu, a stałe takie grono jakby do zderzania trudnych tematów, to na pewno jest wspólnik. Mhm. To wiesz, zawsze jest numer 1, nie? Jakby, żeby oczyścić też, jak się mało ciężki dzień, to jakby rozmowa ze wspólnikiem też jest bardzo budująca. Mm. Zresztą mój wspólnik ostatnio pokazywał, wiesz, na Garminie masz tutaj poziom stresu, nie? I pokazuje mi tutaj, że wrócił z wakacji, przez cały dzień poziom stresu tam up. A potem o 16 mieliśmy spotkanie i pokazuje mi, patrz, spadło w dół, nie? Że jednak Okej. dobrze tam oddziałuje, wiesz. Ciekawe, na ile dobrze to mierzy ten Garmin No i tak, na jakiej podstawie, tak? ale Ale ciekawe. no, ale wydaje mi się, że wspólnik to jest zawsze numer 1. To jest ten u mnie na przykład żona i jakby. Z żoną na tematy biznesowe Tak, tak. rozmawiasz, tak? Moja żona jest bardzo Mhm. biznesowa. Okej. Bardzo zna się na sprzedaży, pracowała wiele lat w korporacji, ale przede wszystkim w czym jest dobra, to w czytaniu ludzi, w emocjach, wiesz, jest do tego bardzo analityczna, nie? Kobiety są w tym świetne, no właśnie, tak. Ja uważam tylko więcej kobiet, nie? No. W organizacji to Mhm. jest Jak właśnie kontrybucja. u was to wygląda? Macie dużo kobiet zatrudnionych? Wiesz Bo co, IT wydaje się takie męskie, nie? tak, Mhm. i takie jest, Mhm. nie? To bez porównania. Czy dużo? No nie, ale jak na naszą branżę, wydaje mi się przyzwoicie. Jakby to nigdy nie jest czynnik decyzyjny. Ale powiedzmy w lead teamie na 5 osób, 2 osoby to kobiety, nie? Mhm. E, Okej, no to dużo, no, Także jak na branżę, tak mi się no. też wydaje. Super. Mateusz, powiedz mi, co byś właśnie, jakbyśmy mieli spiąć to wszystko jakąś taką klamrą, co byś doradził właśnie przedsiębiorcom na samym starcie? Może czy byś w ogóle doradzał, żeby wchodzili do biznesu, albo na jakie pytania musieliby sobie odpowiedzieć, żeby rzeczywiście świadomie wejść do tego biznesu, bo tak się mówi, że każdy by chciał być przedsiębiorcą, ale no, nie każdy zdaje sobie sprawę, co tam się dzieje, tak? Nie, ja myślę, że na pewno warto spróbować, nie? Mhm. Warto spróbować zobaczyć, a im wcześniej się spróbuje, tym wiesz, szybciej będzie miała się odpowiedź, czy to jest coś dla mnie. Natomiast, tak jak wcześniej powiedziałem, e, trzeba że i to jakby też dotyczy tych programistów, o czym rozmawialiśmy, że teraz jakby dalej jest demand na dobrych programistów, bardzo dobrych programistów, a na tych słabych jest bardzo dużo na rynku ludzi bez pracy po różnych kursach albo osób, którym motywacją numer 1 były pieniądze. Nie? Jeżeli motywacją dla ciebie do zrobienia firmy są pieniądze, to moim zdaniem i to jest twój ultimate goal i to jest twoja misja i wizja, to w ogóle jest bez sensu, nie? To Jakby nie dasz rady. nie dasz prawda? rady, Mhm. bo jakby pierwsze problemy cię wykruszą albo będziesz robił jakieś krzywe akcje, bo będzie zawsze ci przyświęcać, że pieniądze są ważniejsze, że pieniądze to jest w ogóle jakiś byproduct, że to jest KPI, że to nigdy nie powinno być celem. Celem jakby robienia firmy powinno być chęć jakiejś zmiany, jakiegoś status quo, czegoś, co działa na rynku i nam się nie podoba i wierzymy, że jesteśmy w stanie to zrobić lepiej albo inaczej, ciekawiej. I to powinien być główny cel robienia firmy. I liczyć się z tym, że nie będzie łatwo, nie? Że Mhm. jest to pewnego rodzaju masochizm. Ale póki nie doświadczysz, to wiesz. Tego Tak, no. sportowcy są dobrymi przedsiębiorcami, bo oni kumają ten masochizm. Tak, no tak, sportowcy czują go na co dzień dokładnie. Wydaje mi się, że to jest mega w ogóle dobra analogia, sportowiec i przedsiębiorca. Fajnie, że to przytoczyłeś, bo rzeczywiście no, zawodowy sportowiec doświadcza porównywalnie dużo bólu chyba co przedsiębiorca, nie? Tak.
Tak, zgadzam się z tym. No i tym miłym akcentem bólowym myślę, że możemy zakończyć. Bardzo mi było miło Ciebie gościć znowu na drugiej rundzie dogrywce. I co? No, mam nadzieję, że jeszcze nie jedna przed nami. W momencie, w którym za jakiś czas usiądziemy, mam nadzieję, że będzie zupełnie inna sytuacja w firmie i kolejna skala i kolejne rozwiązane problemy. Tak? Dzięki, też trzymam kciuki. Dzięki. Krótka wstawka z podsumowaniem. Dzięki, że zostałeś do końca. Zgaduję, że jako jeden z nielicznych chciałbym Ci się odwdzięczyć. Zauważyłem, że YouTube zaczyna zamykać się na komunikację bezpośrednią z widzami, więc stworzyłem listę mailingową do tego celu. Tylko tam będę publikował niektóre treści. Te, które uznam za najbardziej wartościowe lub intymne, bo uważam, że tam będą tylko ludzie, którzy najbardziej mi ufają. Zadbam, żebyś nie przestał. W mailach możesz spodziewać się m.in. zakulisowych nagrań z gośćmi. Co ważne, nigdzie indziej niepublikowanych. Wartościowej wiedzy o YouTube dla biznesu i sprzedaży, bo tym trochę się jaram, i oczywiście wszystkich informacji przydatnych w rozwoju biznesu, zarządzaniu, ogólnym rozwoju, wzroście, diecie, ćwiczeniach, rutynach i tym podobnych. Będą tam tylko wartościowe materiały wysyłane rzadko. Pewnie raz na miesiąc będzie dobrze, ale to też dopiero za kilka miesięcy. Obiecuję Ci, że nie będę używał automatyk z dużą częstotliwością. Wszyscy znamy miejsca, gdzie codziennie dostajesz maile z naciskiem na zakup 100 kursu. Mnie to też wkurza i wiem, że nie zadziała w moim przypadku. Wierzę, że jak masz coś wartościowego, to nie musisz do tego natarczywie namawiać. W skrócie, jeśli znajdę coś wartego Twojej uwagi, podzielę się tym z Tobą. Jeśli nie, to nie pojawię się w Twojej skrzynce. To pewna osobista obietnica. Dzięki za zaufanie i za Twój czas, bo to najcenniejsze, co mogłem od Ciebie dostać. Jestem Twoim fanem i mam nadzieję, że dzięki temu kanałowi coś kiedyś będzie dla Ciebie prostsze, tak jak zaczyna być dla mnie. Wracam gadać.